Dobra, i zapytam tylko ścieżkę, ja to nazywam ścieżka życia, widzisz tam, to nie wiem, amplitudę, czy jak to tam się nazywa, widzę to co... amplitudę. Dobra. Widzę, że sobie dynda. Bardzo ładnie. Mogę klasnąć, ale nie będę klasnął. Po prostu widzę, że się merda. Kurde, ja, nie wiem, ja ciebie też teraz jakoś ciszej słyszę. Nie wiem czemu. Ale dobra. Damy radę. A powiedz teraz jeszcze coś miłego. Żona ci zainstaluje Discorda i zobaczysz, że twoje życie ulegnie znaczącej zmianie. Wszystko będzie lepsze. Dobra. Krowy Dobra. będą lepiej muczeć, lepsze mleko dawać. Lepsze mleko, tak jest. Dobra, to co, jedziemy chyba, nie? Jasne, że jedziemy. Dobra, to witamy, zapraszamy dżentelmeni przy stole. Dzisiaj z gościem, Konradem, także czołem Konrad. Czołem, witam. I Piotrek z tej strony. Niestety bez ojca dyrektora, bez Irka, to tutaj akurat z mojej winy, bo niestety ja jestem bardzo teraz ograniczony czasowo i nie mam kiedy z Irkiem pograć. Także tutaj Konrad będzie ratował audycję. A wcześniej czas kradłem, prawda? Pewnie byś z Irkiem Jeszcze grał, raz? gdyby nie to, że ze mną czas marnowałeś. Nie. To no niestety godzinowo nie jesteśmy w stanie się zgrać, ale wszystko myślę w dobrym kierunku będzie zmierzać. Dobra. Okej, to tak szybciutko jeszcze tylko powiem, temat dzisiejszego odcinka to my tutaj troszeczkę będziemy pływać od lewa do prawa, taki będzie trochę filozofololo odcinek, ale zasadniczo będziemy chcieli troszeczkę powiedzieć o takim panu, który się nazywa David Sirlin, o designerze. I też taka uwaga jeszcze, ponieważ my jak zwykle zaczynamy wszystko od tylnej strony ciała. Prawdopodobnie powinniśmy najpierw opowiedzieć troszeczkę o jego grach, a później dopiero przybliżyć postać twórcy, ale ewentualnie sobie w odwrotnej kolejności posłuchacie, tak, bo tutaj jakby w planach jest cała seria odcinków właśnie o grach Sirlina, Davida Sirlina. No i dobra, Konrad, przedstaw się, może powiedz parę słów, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, tak? Tak, jasne. Więc tak, zajmuję się zarządzaniem projektami i to właściwie tyle, co jest ważne. Ważne jest to, jakie gry najbardziej planszowe kocham, a najbardziej kocham gry planszowe Davida Sirlina, o których już dwóch słyszeliśmy w Gentlemanach przy stole. Było to Puzzle Strike i Yomi. No mało bardzo było, nie? To tylko tak napomknięte było, ale będziemy właśnie przybliżać troszeczkę, głębiej będziemy schodzić, jeżeli chodzi o te tytuły, nomen omen. No dobra, słuchaj, bo co, troszeczkę żeśmy sobie tutaj wypunktowali rzeczy, o których chcemy powiedzieć i tytułem wstępu wiem, że chciałeś powiedzieć o tym, dlaczego, w ogóle skąd się, że tak powiem, wziąłeś, tak? Tutaj w rodzinie DPS-owej. Tak myślałem, że w sumie można by w ten sposób, może to kogoś zainspiruje, aby otworzyć się i również nabywać nowe znajomości do grania przez internet, bo mieszkamy po dwóch stronach Polski, ja nad morzem, a ty zdaje się w dolnej części Polski, naszej pięknej. Tak, dołujemy w Lublinie. Tak, tak. Chcesz opowiedzieć o tym właściwie, dlaczego ty do mnie napisałeś mów. na gry planszowe? Mów, ja dzisiaj tutaj przychodzę tylko odpocząć sobie, posłuchać i... Tak, no, miałem nadzieję, że mi powiesz, bo w sumie do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego ty żeś do mnie napisał, ale ja chyba sprowokowałem to pisząc coś w tym strasznym kanale, do którym strach w ogóle zaglądać, cokolwiek się udzielać, czyli o Bertrapie, twoim ukochanym. Jakieś 2 czy 3 słowa tam napisałem i zdaje się, zapytałeś mnie, czy chciałbym w takim razie, skoro wykazałem zainteresowanie, pograć. I ja, nieświadomy pułapki, w jaką wpadam, się na to zgodziłem. I zaczęło się siedzenie po nocy do 2 nad ranem w poniedziałek, najlepszy dzień tygodnia, ale na szczęście kończy się, a raczej trwa to do dzisiaj i nagrywamy gry o tym razem moich ulubionych grach, a nie tylko o tym Bertrapie i Bertrapie. No, ale to tutaj też taki delikatny spoiler, że być może nie tylko twoich ulubionych pomału. Tak, ale zaczęliśmy od Bertrapa, tak? I właśnie, i gramy sobie przez internet, używam do tego Tabletop Simulatora. Nie spotkaliśmy się nigdy. Nie widzieliśmy się na oczy. Nie wiem, jak ty wyglądasz, wiem tylko, jak twoja dłoń wygląda. Bardzo piękne ładne dłonie, tak. Kobiece, delikatne, stworzone do miłości. Dobra, ale...
zaczęliśmy grać właśnie w tego Bear Trapa, ale w pewnym momencie ty właśnie tam mnie zaatakowałeś, że chcesz mi pokazać troszeczkę swoich też gier, że tak powiem, ukochanych. Mhm. No i tam właśnie wyskoczyłeś z tematem tego Sirlina, nie? I Dwie były. Pierwsze było Go. Dwie były gry, które bardzo chciałem ci pokazać. Moje top 2 i jednym z nich było Go, od którego zaczęliśmy, już opowiedziałeś o tym. To prawda, tak. Bo stalkowałeś mojego boardgamika też i już byłeś gotowy, czekałeś, aż cię o to zapytam. Tak, to też prawda. Nie, bo my żeśmy sobie troszkę dyskutowali, nie? O pewnych rzeczach, które doceniamy w grach. No i mi się też sporo, że tak powiem, wspólnych punktów też mamy zaczepienia i też mi się wydaje sporo punktów, jeżeli chodzi o, powiedzmy, nie wiem, filozofię grania, czy o pewne aspekty gier, które my doceniamy, a które może mniej szanujemy, albo których nie lubimy. W wielu tych rzeczach gdzieś tam te nasze gusta, może się pokrywały. No i to mnie zainspirowało, no to stwierdziłem, że muszę cię, że tak powiem, wyśledzić i zobaczyć, co ty tam masz właśnie w tych topkach swoich BGG-owych. I tam zobaczyłem tego Puzzle Strike'a i ty później zaproponowałeś to, ale jeszcze zanim zaproponowałeś, to zacząłeś właśnie mówić o tym Sirlinie. Myślę sobie, jaki Sirlin? O czym ty do mnie w ogóle mówisz, człowieku? Oczywiście tego ci nie powiedziałem, także teraz taki jest delikatny coming out. I powiedziałeś o tym Sirlinie, myślę, dobra, daj mi spokój, jakiś tam kolejny ten wannabe designer, wiesz, show me the money, tak? Pokaż mi, na co cię stać, pokaż mi jego gry, jak będą gry dobre, to mi tam zaczniesz dopiero opowiadać o jakichś Sirlinach. No ale Here we go. Tak, ale byłeś uparty, no i tam już faktycznie kilka rzeczy tak zaczynało dobrze brzmieć. Przy tym też ważna rzecz, wielu designerów jest też bardzo dobrymi, bym powiedział, marketingowcami, w sensie, no jednak te gry są ich pasjami, jak ktoś się czymś jara, to się tego dobrze słucha, po prostu, tak, czy czyta o tym dobrze i tutaj według mnie Sirlin absolutnie nie jest wyjątkiem, w sensie naprawdę dobrze się go czyta, tam jego blog, czy książkę, będziemy o tym wspominać. Z drugiej strony jest mistrzem zniechęcania do swoich gier, ale do tego ale wrócimy, o tym jeszcze opowiemy. No, do tego wrócimy. To koniecznie chcę o tym powiedzieć, bo znaczy dobra, no ja z nim nie wchodziłem w żadne spory, nie? Ale mnie zdecydowanie nie zniechęca, nie? Także może to też zależy gdzieś tam od punktu widzenia. I wiesz co? I zagraliśmy w tego Puzzle Strike'a, prawda? Na początek. Dlaczego ten Puzzle Strike, powiedz mi zaproponowałeś? Bez opowiadania dokładnie czym jest, prawda? Bo nie mamy za bardzo na to czasu. Będziemy mówić o Puzzle Strike'u, na pewno, nie? Także to... Tak. Możesz powiedzieć parę słów, nie? Tak, żeby zachęcić nawet. To może tak. Odpowiem ci na to pytanie, a jak będziemy gadać o tych grach, to może opowiemy o tym, czym Puzzle Strike jest. Dlaczego Puzzle Strike? Z tych wszystkich jego gier, które bardzo, bardzo lubię jego filozofię i chyba lubię tego człowieka, przynajmniej jako designera. Puzzle Strike dlatego jest moim numer 1, że najłatwiej było mi podtrzymać zainteresowanie graczy, którzy nie byli kompetytywni, a po prostu chcieli sobie pograć w gierkę. Ponieważ jest grą bardzo przypominającą Dominiona, więc jeśli ktoś znał Dominiona, to już było hooking point i świetnie się w tej grze czuł, nawet jeśli nie miał ochoty grać w grę o zabijaniu się nawzajem. A dla graczy, którzy chcieli zabijać się nawzajem i nie lubili za to Dominiona, że tam tego nie można robić, to w Puzzle Strike'u można to robić. Więc to, plus to, w jaki sposób on jakby interesował graczy, sposobem, w jaki się tą grą operuje. To jest karcianka, ale nie ma w niej kart, tylko karty zostały przygotowane w ten sposób, że jest to gruby karton w kształcie żetonów pokerowych i zamiast tasować wrzucamy je do woreczka. I to ciekawi graczy na tyle, że ja w Puzzle Strike'a ze wszystkich jego gier najwięcej grałem i również udawało mi się najdłużej grać z tymi samymi osobami, bo nie przejmowały się jak przegrywały, było wystarczająco dużo do roboty, wiecie jak to jest w Dominionie, nawet jak się nie wygra, to się dużo fajnych rzeczy zrobiło i to zostaje, kiedy w innych jego grach, jak się przegra, to się zostało troszeczkę pokonanym. Dlatego Puzzle Strike. Tak, to prawda. Bo po prostu najłatwiej mi w niego grać. Mam 2 egzemplarze z dodatkiem razem i jeden miałem w pracy zawsze, drugi mam w domu i duże sukcesy w zachęcaniu ludzi, którzy kupowali prawie za każdym razem, jak ze mną w to zagrali. Ja tutaj też się zgodzę z tym, że można grać w Puzzle Strike'a tak
Znaczy tam będzie pewna negatywna interakcja, ale ona nie będzie duża, nie? I myślę, że to z każdym, w sensie można i z dziewczyną w to zagrać i z mamą, nie muszą to być osoby, które, albo inaczej, osoby, które niekoniecznie właśnie może bardzo będą chciały tak na noże iść, nie? Tylko po prostu sobie pograć, no ktoś wygra, ktoś przegra, ktoś tam troszeczkę dokuczy, ale nie jakoś bardzo w jakiś taki bolesny, czy taki złośliwy, podły sposób. O. Tak, No bo w innych grach już to trochę inaczej wygląda, nie? Chociaż pewnie nie we wszystkich, ale sporo jego gier jednak jest takich no, na noże faktycznie. tak, że to aż tak nie boli, ale ta rywalizacja i ta walka na noże jest absolutnie jądrem i sednem Puzzle Strike'a. Ale tego nie czuć. Te ukłucia tak nie bolą. Dlatego Tak. Puzzle Strike. To jest trochę to jest przykryte, bym powiedział. I to jest według mnie jako plus dla tych, powiedzmy, takich niedzielniaków, nie? Dla osób, albo po prostu osób mniej takich kompetytywnych, takich, że zaciskają zęby, to żyłka wychodzi, prawda, na szyi i muszą wygrać. Każdy w Puzzle Strike'u znajdzie coś dla siebie. Dobra, ale to jeszcze o Puzzle Strike'u właśnie powiem troszkę więcej, no właśnie, a skąd ty w ogóle tego Sylina wytrzasnąłeś, tak? Skąd on się u ciebie pojawił na radarze? Lata temu, to będzie, niech policzę, już z 12 lat temu, ja jestem z Gdańska i ja byłem wielkim fanem gier typu mordobicia. Czyli to na imprezach, właściwie tylko na imprezach, bo przez internet tak nie grałem, nie miałem dobrego połączenia, ale udawało mi się z kolegami, koleżankami przemycić konsolę czy komputer i to w Tekkena, to w Street Fightera, najbardziej lubiłem Guilty Geara, może ktoś kojarzy. I zobaczyłem w Rebelu na stronie internetowej w nowościach, że pojawiła się gra, która miała obrazki wyglądające jak wojownicy z jakiegoś Street Fightera albo z Guilty Geara. I zacząłem o tym czytać. Okazuje się, że gracz właśnie gier Street Fightingowych stworzył karciankę, która miała symulować mordobicia. No i oczy zaświeciły się jak 5-złotówki, jeśli 5-złotówki się świecą, pod dużym napięciem, czy też natężeniem. W każdym razie pobiegłem. Dowiedziałem się, że gra kosztuje duże pieniądze, 350 chyba złotych ona wtedy kosztowała, a to przypominam, było w 2011 roku i to było przerażające. No tak. Dlaczego? No, tam było 10 pełnych talii do karcianki, więc 35 złotych za jedną talię to nie wychodzi tak dużo, jak porównamy z jakimś Magiciem. No to też prawda. Ale kupowało się zestaw, bo to było właśnie jedyne wydanie Deluxe, które trochę traciło na tej swojej deluksowości, bo nic innego niż Deluxe nie było. Na szczęście w Rebelu sprzedawali pojedyncze deki. Więc najpierw poszedłem i kupiłem parę, moją ulubioną postać do dzisiaj, czyli Setsuki, która ma symulować ninją, zwinną, ale delikatną i łatwo ginącą pod naporem przeciwników, oraz standardowego wojownika, takiego Ryu ze Street Fightera, który jest takim, powiedzmy, świetnym odniesieniem i dobrym we wszystkim. No i zaczęło się. Pograliśmy z kolegą kilka razy i ja tylko chodziłem i dokupywałem kolejne talie regularnie, aż w końcu po prostu poproszę całą resztę i może dorzucicie mi do tego jeszcze pudełko instrukcje. No i znalazło się pudełko instrukcja, a ja do dzisiaj pozostałem zakochany w Yomi. No i właśnie zacząłem interesować się po jakimś czasie jego innymi grami. A czekaj, jeszcze na chwilkę się zatrzymajmy. Powiedz mi, ty widziałeś wtedy na tym etapie, jak grałeś jeszcze w te gry wideo, tak? W mordobicia, ty widziałeś, co to jest to Yomi? Co to oznacza i o co z tym chodzi? Nigdy nie słyszałem tego. Chodzi ci o to słowo, prawda? Yomi. Tak, Yomi to Yomi Layer 3, tak? Czy tam 4 Layer Yomi, tak jakoś tak? Także to też jest ciekawe. Nie, było mi obce. Dopóki nie usłyszałem o nim czytając o tej grze planszowej, o tej karciance, to nigdy o Yomi nie słyszałem. Dobra, i powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja widziałem, że ja bardzo mało grałem w Yomi, nie? To tak ciężko mi się jeszcze wypowiadać. Na pewno jest według mnie klimatyczne, w sensie faktycznie ja tam, wiesz, jak już nawet na etapie tłumaczenia zasad, to ja widziałem po prostu to mordobicie, że tak powiem, tylko tak w takim, powiedzmy, ballet time'ie rozgrywające się komputerowe, natomiast
powiedz mi, bo ja widziałem, że bardzo mieszane ma recenzje to Yomi. W sensie część ludzi jest absolutnie zachwycona tą grą. Mówi, że to jest jedno z najlepszych właśnie tych portów takich, tak? Przeniesień gry wideo, mordobicia na planszę, tak? Czy na karciankę w tym przypadku konkretnie. A część osób mówi, że głupia losowa gra. Gra w wojnę bardziej skomplikowana. I pytanie moje jest takie, a jak to u was było? W sensie, no dobra, tobie się spodobało, a jak kolega na przykład nie mówił, że niezbalansowany, głupie, losowe? Jak to wyglądało? Mój kolega cieszył się, że ja kupuję gry planszowe, bo nie miał minimalista totalny. Nie lubił kupować rzeczy, wystarczyło mu, że ja kupuję, ale gdyby kupował gry, to mówił, że to jest właściwie jedna z, nie wiem, bo to może być jego jedyna gra w kolekcji i by mu stykało. Kochał to tak samo jak ja i może dzięki niemu poznałem tę grę. Bo gdybym nie miał z kim grać, to z kim bym grał. No to fajnie. A jeszcze tylko zapytam, a on też grał właśnie w tym mordobicie komputerowe? Nie. On grał w szachy, ale mu się to spodobało. Yomi. Ale każdy lubi czasem komuś w mordę dać. Dobrze. Najwyraźniej. Pięknie. Dobra, i co? I później chyba jeszcze jakaś aplikacja, tak? Była na internetach. Yomi. No, to też jest piękny motyw. Tak. Była aplikacja w internecie i właśnie dzięki tej aplikacji w internecie poznałem resztę jego gier i to jest w ogóle fantastyczna historia. Jak będziemy o Sirlinie opowiadać, to będziemy również do tych jego wysiłków, w jaki on sposób projektuje gry, opowiadali, ale on stworzył aplikację do grania w przeglądarce w Yomi i w dwie inne swoje gry, które były wówczas wydane. Tak po prostu za darmo można było wziąć i sobie pograć. Całkiem fajnie napisany skrypcik, dzisiaj już niedostępny, chyba we Flashu był, czy w Javie i dzisiaj niedostępny. Szukałem w archiwach stron internetowych. Nie da się już niestety tego odpalić, poblokowane, ale miał fantastyczną motywację. Chciał zbierać, nie można mówić big data, bo to jednak jest dosyć niszowy rynek i niszowa gra w niszowym rynku, ale był zainteresowany, jak ludzie w niego grają. Czy jakaś karta na przykład zawsze wygrywa z inną, czy jakieś rozdania, dobory postaci mają przewagę nad innymi, więc on chciał, żeby ludzie grali i zamiast słuchać tego, co mają do powiedzenia, chciał patrzeć na karty, jakich wybierają, na rzeczy, którymi grają, czy wygrywają, czy przegrywają. A w takiej grze właśnie jak Yomi ten balans jest szczególnie ważny i tu też właśnie, nie wiem, z kilka srok za ogon próbuję złapać, bo przypomniało mi się jeszcze, zawarłeś dwa pytania w poprzednim pytaniu, dlaczego jest taki krytykowany Yomi? I to też pokazuje, dlaczego ważne było, żeby zbierać te jak największe dane, jak najmniej opinii ludzkich, a jak najwięcej po prostu danych na temat, kto to zagrał i czy wygrał. I to jest właśnie główny powód, czemu Yomi jest krytykowany. I tak, ja od razu rozbroję granat. Ja wiem, że fightingowych gier jest jeszcze kilka. Brad Talton robi fantastyczne battlecony i robi Exidy. Można się uspokoić. Dzisiaj rozmawiamy o Yomi. Znamy te gry. Nie wiem, czy Piotr zna, ja znam. Ja nie grałem niestety. Ja lubię Yomi, ale to jest moja opinia. Z Level 99, tak, koleżka? Zgadza się. Bardzo lubię Battlecona, go znam. Exida bardzo lubię, go znam. Ja lubię Yomi, każdy może lubić to, co chce. Więc wracając do Yomi. Dużo zarzutów jest takich, że jest to papier, kamień, nożyce, bo jest to duża inspiracja do Yomi i jest to po pierwsze gra, którą gramy podwójnie w ciemno, double blind. Obaj gracze wybierają kartę, nie wiedząc ani jakie opcje mają przeciwnicy, ani przede wszystkim jaką opcję wybrali. Na 3-4 odsłaniamy kartę, którą wybraliśmy i tutaj właśnie mamy ten motyw, albo jeden złośliwy powie jak papier, kamień, nożyce, albo jak w fightingach. Jeśli jeden gracz próbuje bronić, a drugi próbuje atakować, no to ten, co atakuje, traci impet, a ten, co bronił, ma szansę, żeby ten impet jakoś wykorzystać. Jeśli spodziewamy się, że ktoś będzie bronił się, to możemy zamiast atakować, wykonać rzut, podejść ryzykowne, ale jeśli wiemy, że gracz będzie pasywny przez moment, to może niesamowicie nam się opłacić ryzyko i zysk. Rzuty z reguły są mocne, prawda, w tych wideo mordobicia. Znaczy zależy od gry, wiadomo, nie? Ale przez długi czas chyba były dosyć mocne rzuty. Zgadza się. One mają być mocne, bo one mają sprawiać, że bronienie się nie jest takim, wiesz, sposobem na wygranie zawsze.
Poza tym bronić się nie można zawsze i może warto zaatakować. Jeśli przeciwnik będzie myślał, że będziemy pasywnie grali, a my zaatakujemy, no to ryzyko nam się opłaca, bo szybki atak zawsze pokona rzut. Tak. Tutaj mamy tą potrójną jakby zależność jak papier, kamień, nożyce i złośliwi powiedzą, że po prostu skoro nie wiem, co gracz drugi zagrał, no to walę karty na oślep i co za różnica. Ale postaci w Yomi mamy 20, one mają swoje moce, zasady, mają swoje niuanse i po kilku grach i po czytaniu też forów, co ludzie o tej grze piszą, tak niesamowicie otworzyło mi oczy na to, jak można pod prostymi elementami, które można grać niemalże nie znając zasad, wybierając pierwszą kartę z lewej i wciąż powiedzmy grać, a jak można używać słabych, mocnych stron, żeby po pierwsze wypłynąć bardziej na wierzch w tej niby randomowej nawalance, ponieważ używamy lepiej zdolności niż przeciwnik, a przez to, że próbujemy ich używać, to musimy chronić się przed tendencjami. Jeśli nasz przeciwnik będzie wiedział, że nam na czymś bardziej zależy, bo dana karta w naszej postaci jest silniejsza niż jego, to może uda mu się przewidzieć, kiedy będziemy chcieli ją zagrać. I to jest właśnie to Yomi, o które mnie pytałeś jak na kartkówce. Tak. Czyli ta taka gra umysłu, prawda? Przewidywanie ruchu, tak? Ja wiem, że ty chcesz coś zrobić, tak? Że masz na przykład postać specjalizującą się w czymś, prawda? Albo, że jako gracz lubisz pewne ciosy, tak? Wyprawiać. Albo w ogóle masz na przykład bardziej styl grania takiego żółwikowego, tak? Chowania się, albo bardziej właśnie napierania, albo jeszcze jakiś inny styl grania. I wykorzystywanie tego przeciwko tobie, prawda? Obracanie twoich mocnych stron przeciwko. No i ty oczywiście robisz ten sam taniec, prawda? I do drugą stronę, jednocześnie. A jeszcze, ja tylko jeszcze dodam, bo mówię, ja wiem, bardzo mało grałem, ale dzisiaj pamiętam, jak żeśmy grali i tam najpierw pierwszy raz cię przechytrzyłem, powiedzmy, tak, że tam ty chciałeś zaatakować, ja zablokowałem. Drugi raz cię przechytrzyłem, bo ty spodziewałeś się, że zaatakuję, a ja wykonałem rzut i tam ci zadałem obrażenia. I za trzecim razem, jak mnie chwyciłeś za łeb, jak mi wyprowadziłeś jakieś kombo kosmiczne na tam, nie wiem, chyba 1/3 życia, tego paska życia mojego, to ja po prostu oczami wyobraźni widziałem, jak dostałem takiego uppercuta w brodę, wyleciałem w powietrze i ty mnie tam, wiesz, tylko tak nabijałeś te kombosy, także no było mi przykro, ale mimo wszystko jako doświadczenie, tak patrząc z boku, to wyglądało to świetnie. No i to pokazało też różnicę pomiędzy właśnie totalnym noobem, tak, no bo to była moja jakaś tam pierwsza gra, a kimś, kto nie wiem jak dużo grałeś w Yomi, nie, ale no na pewno pokazałeś mi, jakie tam są możliwości, tak? Tym jednym ruchem tak naprawdę. Tak. Chciałem właśnie to pokazać, że używanie mechanik ma dużo większą wartość niż to, czy czasami uda się zgadnąć, a czasami nie. Można wygrać, totalnie nie znając gier i grając losową kartę zawsze z lewej, bo tak działa świat, że czasami rzucasz monetą i masz 30 razy reszkę. Ale jeśli będziemy mieli ten, powiedzmy, choćby rozkład normalny i żaden gracz nie będzie miał tendencji, w ogóle o tym cała seria artykułów, czy gracze mają tendencje, mają straszne, mózg nie umie randomowości, każdego da się przeczytać, choćby przysięgał, że nie. Dlatego ktoś wygrywa zawsze w pokera i często to są ci sami mistrzowie z jakiegoś powodu, chociaż karty są niby randomowe, nie? Ale właśnie nawet przy tym randomowym rozkładzie, załóżmy, że gramy po prostu pierwszą kartę z lewej, to gracz, który lepiej poznał mechanikę, lepiej wykorzysta swoje małe zwycięstwa. Tak. I mało tego jeszcze, bo właśnie, bo tutaj mówimy o tym kamień, papier, nożyce, jakby okej, tam jest ten kamień, papier, nożyce, ale to jest obudowane jeszcze dosyć dużą ilością mechanik, wbrew pozorom, i to takich, no właśnie, między innymi pozwalających na różnego rodzaju kombosy, super tam ciosy, jakieś te projectile i tak dalej, no ogólnie rzeczy, które właśnie, no po prostu żywcem są wyjęte z mordobicia, tak, takiego gry wideo, na przykład z Street Fightera, tak, bo chyba najbardziej przypomina, tak przynajmniej graficznie, powiedzmy, zgadza się. Tego Street Fightera. Tak, to o tym będzie wiedziała każda osoba, która poświęciła kilkanaście godzin, nawet minut tak naprawdę, godzinę w życiu chociażby, na trenowanie, nie na imprezie, tylko w domu. Ja chciałbym być lepszy na tej imprezie i pokonać Krzyśka, Marylę i nauczyć się tej postaci w Mortal Kombacie, w czymkolwiek. I nagle, kiedy zaglądamy do tej księgi
z chwytami, czarami i przeróżnymi mocami postaci, to one wymagają pewnego nauczenia się sekwencji, one są specjalnie trudne. Też filozofia robienia tych fightingowych gier, kiedy to poszło w tę stronę i czy trochę nie przesadziło. Sirlin również ją porusza, bo stworzył komputerowe mordobicie, ale to może później o tym pogadamy. I jesteśmy wtedy nie do pokonania. Jeśli chociażby godzinę poćwiczymy i przyjdziemy na imprezę przygotowani, to zapewniam, że nikt na imprezie tłukący randomowe przyciski albo najprostszy atak po prostu nie będzie miał zasięgu, żeby pokonać nasze chwyty z połowy ekranu i przeróżne kręcenie wora, które będziemy w stanie pokazać nawet po chociażby krótkim treningu. I Yomi w bliższym poznaniu pokazuje właśnie ten aspekt gier mordobiciowych. A w bonusie macie jeszcze receptę, jak popsuć wszystkim imprezy, także dżentelmeni uczą i bawią. Dobra, okej, czyli tak, najpierw to Yomi pograłeś, a później właśnie się w końcu dopchałeś do tego Puzzle Strike'a. A jeszcze powiedz mi tylko raz o Puzzle Strike'u, skąd się dowiedziałeś? Właśnie po prostu przez designera, czy przez Yomi, później przez designera? Tak, o tym też będzie można porozmawiać. Jest w ogóle jeden człowiek niby, kilka gier niszowych, o których nikt prawie nie słyszał, a można by gadać godzinami. Kolejny temat. Puzzle Strike był również na półce. Widziałem, że to jest gra Sirlina. Zobaczymy, co tam jeszcze innego zrobił. Jakie to brzydkie, różowe pudełko. Co to ma być? Nie ma szansy, żeby mi się to spodobało. Nawet na to nie patrzę. Koniec tematu. Aż właśnie odkryłem Yomi, że można grać w ogóle też solo z fajnie napisanymi botami w internecie. I sobie myślę, zobaczę, tutaj również Puzzle Strike'a mają, Flash Duela, kliknę. I miłość od pierwszego wejrzenia, jeszcze lepsza niż Yomi. Grałem, pokazywałem, sadzałem kolegów, koleżanki, tutaj masz komputer, ja nie mam tej gry, łączymy się przez internet, fajny samouczek, przechodzimy, interaktywny, gramy i wow, ale to jest dobre. No i ten pierwszy egzemplarz Puzzle Strike'a ja ściągałem ze Szkocji. Musiałem pojechać akurat w odwiedziny do Szkocji, żeby tego Puzzle Strike'a przywieźć. Szmugler. W walizce. Prawie wszystkie rzeczy zostawiłem tam, żeby ten Puzzle Strike się zmieścił i przywiozłem go ze Szkocji i to jest jeden z moich najcenniejszych skarbów. Czyli stracił głowę i gacie dla gry. No i super. Romantycznie. Dobra, to co, przechodzimy do tego Sirlina? No pewnie. No to ciach, to dawaj, bo ty tutaj chciałeś jego o życiorysie. Troszeczkę ja bardziej pewnie będę chciał o grach też pomykać, ale tutaj coś napisałeś, widziałem, że o jego wykształceniu, tak? Tak. Myślę, że to jest ważne. Sam jestem humanistą, inżynierem. Bardzo, bardzo lubię zarówno sferę inżynierską i taką fizyczną, matematyczną, twardą, przedmioty nieożywione, jak i bardzo lubię człowieka i dlatego właśnie w tym zarządzaniu bardzo, bardzo się odnajduję, bo mogę koordynować zespół do robienia rzeczy i to jest spełnienie marzeń dla humanisty, inżyniera takiego jak ja. I myślę, że bardzo ważne jest to, jaki ktoś ma styl myślenia, zrozumienie tego, co on mówi, w jaki sposób mówi, tego, co tworzy, może rozjaśnić to, że jest dyplomowanym matematykiem po MIT. I właśnie od dziecka chciał być fizykiem lub matematykiem, o czym przyznaje w programie dokumentalnym, który zrobili o nim, bo był częścią ekipy, która pojechała do Japonii reprezentować Stany Zjednoczone w turnieju Street Fightera. Jak jeszcze te rzeczy były na automatach w latach 90. Ale to powiem ci bardzo ciekawe, bo po pierwsze, jak czytałem jego właśnie bloga, to w ogóle nigdzie po pierwsze nie widziałem, żeby on jakoś nawet wspominał o tym, że on coś ma z matematyką wspólnego, a zwłaszcza z jakąś taką wyższą matematyką. Nie popisuje się tym w ogóle. W ogóle, kompletnie. To ja poczytam te rzeczy, ale on bardzo dostosowuje język do osoby, która nie zna tych pojęć i tłumaczy je fantastycznie. Nawet nie wiesz, że uczysz się o teorii losowości, teorii gier, kiedy czytasz jego artykuły. O, widzisz, okej. Ale druga rzecz jeszcze, która mnie uderza, to znaczy przynajmniej te materiały, które on zamieszcza, bo on już chyba tak mniej teraz bloguje, ale przynajmniej jakiś czas temu to widziałem, że on bardzo mocno zdawał się na swoją intuicję. Tam widziałem, że tego Gladwella między innymi propsował
że na przykład przy playtestowaniu gier na przykład brał gości, którzy no naprawdę są dobrymi graczami, a do tego jeszcze dobrymi analitykami i oni właśnie siadali, rozpisywali mu różne scenariusze, prawda, prawdopodobieństwa i tak dalej, wyliczali mu, a on to i tak, że tak powiem, swoją intuicją, znaczy inaczej, zamiast spędzać godziny na właśnie wyprowadzaniu tych matematycznych wzorów, pisaniu scenariuszy, rozpisywaniu prawdopodobieństw, prawda, i konkretnych wartości, to zdecydowanie bardziej zdawał się na swoją intuicję. Tak naprawdę. Samo decyzje podejmował w ciągu sekund czy minut może. Tak. Chociażby niech świadczy o tym to, że wysiłek temu poświęcał. To, co mówiliśmy, zrobił grę komputerową do zbierania tego, co ludzie faktycznie robią, bo tego nie da się zrozumieć, nie da się wyliczyć. Trzeba po prostu zebrać, zobaczyć, popatrzeć i analizować to, co ludzie robią, bo nie da się odgadnąć, co ludzie zrobią. Tak, ale tu też jeszcze taka jedna uwaga, ale on akurat jest tego świadom, nie, Sirlin, jak najbardziej, że człowiek człowiekowi nie jest równy, nie? Że zupełnie inaczej wyglądają ruchy, podejmowane decyzje w takiej grze i te statystyki, tak, z tego w cudzysłowie big data, które taki anonimowy, prawda, anonimowy gracz po sobie zostawi w tej aplikacji, który zagrał, nie wiem, raz, czy nawet 5 czy 10, inaczej wyglądają gościa, który zagrał 200 partii, a inaczej gościa, który zagrał 10 000 partii, nie? I jest w ogóle na kompletnie innym poziomie grania, że strategie wygrywające graczy początkujących, strategie wygrywające graczy takich, powiedziałbym, advanced beginner, czyli takich, wydaje mi się, że już wiem, jak grać w tą grę, a tak naprawdę gówno wiem, a gracze, którzy gdzieś tam wchodzą na kolejne poziomy i tych poziomów tam jest X, tak, to wyglądają zupełnie inaczej, nie? I jego podejrzewam, że najbardziej tak by interesowały te statystyki tych best of the best, nie? Albo powiedzmy tam z tego górnego tiru graczy. Myślę, że tak, ale nie pamiętam, czy pisał o tym w artykule. Poza tym, Piotrze, w cudzysłowie, bo się mówi w dupie, tak, a nie w dupiu. Zapamiętasz to. Tak, w cudzysłowie. I jeszcze jedna rzecz. Widzę, cię wkurwiłem. Dobrze, jest podniesione ciśnienie. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ale tak, na pewno. Nie wiemy, ja nie wiem o tym, czy na pewno, wiem. Ale wierzę w to, bo tak. To też widać, można było konto założyć i on też ma stałe community, patrzy, jak oni się rozwijają, jakie strategie tworzą się, tym bardziej, że czytałem o tym, iż niektóre rzeczy już po wydrukowaniu gry wyszły po tym, jak już gracze zrobili się lepsi. I nie udało im się tego uchwycić na testach, ale czekali na to, nie ma przed tym obrony, ale są na to gotowi, rozumieją to i po prostu tak już jest. Dlatego jego mają kilka edycji, ale będzie później. Do patchowania jeszcze gier może wrócimy za chwilę, dobra? To jest ważny aspekt, co powiedziałeś i on wie, że nic nie może zrobić, nie? Natomiast jeszcze tak sobie myślę, że nawet te informacje zbierane od tych nubów, nie? Że na przykład właśnie jakaś dominująca postać, będzie dominująca taktyka grania na przykład daną postacią w mordobiciu, to też nie jest do końca dobre, nie? Bo właśnie wtedy się niesie ta cholerna fama, prawda? Niesie się, że dobra, to jest gra po prostu, gdzie wybierasz tą postać, robisz te 3 ruchy i wygrywasz grę, nie? I jedna osoba przychodzi, gra, wygrywa, druga, trzecia, piąta, 10 wygrywa, nie? A tych lepszych graczy będzie, zawsze z definicji będzie ułamek tak naprawdę, którzy powiedzą, zupełnie nie, prawda? I zmiażdżą takich zaawansowanych początkujących. Zgadza się, temat rzeka, dlatego w ogóle w grach komputerowych wymyślono progresję i to już jest od dawna praktykowane i żal, jeśli twórcy o tym w swojej planszówce zapomną. Choćby się chciało zrobić progresja? Mógłbyś wyjaśnić? Progresja polega na tym, że zakładamy, że ludzie nie potrafią grać w grach komputerowych. W szkole designu, sztampowy przykład, ale chcę się połączyć ze słuchaczami. Każdy w jakimś podcaście, jednym lub drugim, słyszał o tym, jak absolutnym geniuszem uczonym na pierwszym roku i we wstępie każdej książki traktującej o tworzeniu gier i poziomów jest Mario. To pierwsze Mario, to stare, najstarsze Mario, które wszyscy znamy z jeszcze tam jakichś Pegasusów rynkowych i tak dalej. Mianowicie wprowadzamy elementy po kolei i
nie mówimy graczowi, że uważamy go za słabeusza lub nieumiejącego grać. Po prostu gracz na swoim poziomie, swoim tempem wchodzi na kolejne elementy, uczy się ich jeden po drugim i na początku gra jest łatwa, dopiero później na końcu robi się trudna. I to jest, tak powinno być. Nie możemy robić na przykład często w wadach gier, jeśli ktoś interesuje się grami komputerowymi, możemy wyczytać lub usłyszeć o tym, że mamy difficulty spike, że gra była łatwa, nagle bum, trudna. Najgorszy błąd. Nie wolno tego robić, tylko trzeba graczy nosić na, powiedzmy, poziom łagodnie, krzywa uczenia, uwielbiany termin na wszystkich forach gier planszowych. Temat rzeka, bardzo ciekawy. I musimy ją zrobić. Czy ona będzie stroma, czy ona będzie płytka, musimy zadbać, żeby była łagodna pod takim kątem, że się nie potkniemy o nic. Nie wybijemy sobie głupiego ryja, nie rozbijemy, tylko kolejne elementy będą wprowadzane po kolei. I tak jak mówisz, jeśli o to nie zadbamy, to może się zdarzyć, że zapłacimy za grę i dojdziemy do ściany, której już na samym początku nie potrafimy tego przeskoczyć. Deming-Kruger i jego cała ta krzywa jest ogólnie bardziej żartem niż faktycznie naukowymi tezami, ale przyjmijmy na ten moment, że jest prawdziwa. Gracze, którzy zatrzymają się na początku przygody, bo gra może okazać się dla nich za trudna, przy okazji są na samym szczycie krzywej Deminga-Krugera i uważają, że wiedzą o tej grze wszystko. To jest mieszanka wybuchowa, która położyła nie jeden projekt. No, znaczy wiesz, ja też jestem temu winien, nie? To nie jest tak, że ja teraz tutaj Każdy się z nas. naśmiewam, tak, czy wytykam, ale no też mnie trochę to boli, że mnóstwo osób biegnie z wygrywającą strategią, prawda? Po dwóch partiach w tym samym gronie na przykład. Tak. Wiesz, część gier być może faktycznie jest do tego stopnia zdegenerowana, popsuta. Pewnie nawet spora część bym zaryzykował takie stwierdzenie. Ale są gry, gdzie to absolutnie nie jest prawdą, prawda? A one właśnie gdzieś przepadają pod ciężarem takich może niespecjalnie fałszywych zarzutów, no ale jednak, prawda? No wydaje mi się, dla mnie ta gra jest niesprawiedliwa, tak? Dla mnie ta gra jest zepsuta, dla mnie ta gra ma wygrywającą strategię, tak? Mi się tak wydaje i... Przestajemy się nią interesować, nie? Uznajemy, że nie mamy już więcej w niej do zobaczenia. Poznaliśmy, wiesz, i to jest dokładnie problem. Bardzo trudno jest stworzyć grę, która jest równie dobra dla graczy, którzy w nią zagrali 1435 razy i dla gracza, który się jej dopiero co nauczył i każdy chce wygrywać, nie? Na pierwszym spotkaniu w grę planszową. No nikt nie lubi przegrywać. Tak. To prawda. Ja jak uczę gier planszowych, to specjalnie robię running training, czy tam nie wiem jak to powiedzieć po angielsku, ale to, że zaczynamy grać właśnie dlatego, że uważam, że pierwsza gra jest naleśnikiem, nikt nie ma właściwie za dużo do powiedzenia na temat gry w czasie pierwszej gry, dlatego tłumaczę grę podczas grania, aby nikt nie oczekiwał, że wygra, bo mu psuje ją na samym początku, żeby każdy mógł się wyluzować, to nie on grał, tylko on podjął rękawice po już ustawionym stole i nie ma się z tym co utożsamiać. Myślę, jak w że życiu to ważne, mam codziennym. dużo sukcesów. Tak. Odkąd zacząłem coś takiego implementować. Mamy na coś wpływ. No dobra, no to słuchaj, ale właśnie, mówisz o tym, że bardzo mało jest gier, czy ciężko, może o tak, ciężko bardzo stworzyć grę, która jest zarówno atrakcyjna dla noworysza, czy dla takiego niedzielniaczka trochę, czy po prostu dla takiego gracza, który lubi sobie po prostu wszerz eksplorować gry, skakać sobie z tytułu na tytuł, a jednocześnie dla osób, które no żyłują te gry, tak? Dla takich powiedzmy hardcore gamerów. No i tutaj według mnie tak troszeczkę na białym koniu wjeżdża właśnie Sirlin, prawda? Jako ten nasz hardcore gamer. Tak. Też tak uważam. No i pamiętasz, co mówiliśmy o Puzzle Strike'u? Idealnie wpasowuje się w to, o czym mówimy teraz. Każdemu daje szansę się pobawić. Tak. No inne jego tytuły to bym powiedział, że już niekoniecznie są tak przyjazne, przystępne dla początkujących. Dlatego Puzzle Strike jest na numer 1 u mnie. Tak, w sensie, no, ja jeszcze wielu gier nie poznałem, ale na przykład Kodeks wydaje mi się bardziej taki krwiożerczy i niewybaczający błędów.
No i ogólnie tam gramy, żeby zniszczyć przeciwnika. O, może tak powiedzmy, prawda? Jednak w Puzzle Strike'u to jest troszeczkę co innego, jak się tam podtapiamy, prawda? Dosypujemy sobie do tych gorących kartofelków na poletko przeciwnika, a co innego jak po prostu niszczymy, palimy, rozwalamy bazę, prawda? I niszczymy całą infrastrukturę w twoim, no może nie państwie, tak? No ale w twojej bazie, tak? I wszystko w gruzy. Tu się z panem nie zgodzę już, panie Piotrze. Ja uważam, że Puzzle Strike jest niesamowicie morderczy i po prostu z rządzą mordu w oczach do niego siadamy, ale nie jest to wymagane. W kodeksie z kolei, jeśli nie mamy tego uczucia, to do niczego nie dojdziemy. Więc może to jest różnica. Nie powiedziałbym, że w Puzzle Strike'u te ziemniaczki, może masz rację, może można zapomnieć o tym, że to jest morderstwo, tylko że to są te gorące ziemniaczki. Ale tak, na pewno chciałem powiedzieć słuchaczom, że wszystkie, za wyjątkiem jednej, chociaż w sumie nie, wszystkie gry Sirlina polegają na ukatrupieniu naszych kolegów i koleżanek przy stole. To jest temat i jądro, o to w nich wszystkich chodzi. I to jest prawda, tylko wiesz na czym polega dowcip, że już tutaj nie chcę tak bardzo nisko wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o zasady i mechaniki, ale w Puzzle Strike'u, jak dostajesz, że tak powiem, w łeb od przeciwnika, to dostajesz za to bonus, prawda? Im więcej masz tych kamyczków, więcej dociągasz kart, czy tam tych kafeleczków, więc ma to, że tak powiem, taki, to nie jest handicap, nie? Ale to jest bardzo ciekawa mechanika. A na przykład w kodeksie, no jak ci ktoś wjeżdża na twoją bazę i ci opali, no to już jest bardzo źle, prawda? To jest taka spirala śmierci, bym powiedział. Tak, tylko w jedną stronę to idzie. Tu się z tobą zgodzę. Przegrywać jest miło. Ten feeling jest, prawda? Taki inny jest feeling, nie? No, dlaczego mi zniszczyłeś bazę? No bo taki jest cel gry, no. Tak, ale to jest świetna uwaga. W Puzzle Strike'u gramy do ostatniego oddechu, a w kodeksie czuć, że ktoś siedzi nam na karku i nas poddusza. Dobra, ale wróćmy do tego, wróćmy jeszcze do Sirlina. Jako tego hardkorowego gamera. No i tak, ty powiedziałeś o tym, że on bardzo dużo grał w te mordobicia, tak tam Street Fightera, między innymi Guilty Gear. Grał też sporo, znaczy chyba nie grał turniejowo, nie wiem w jakim stopniu w StarCrafta i w Warcrafta trójkę, czyli te RTS-y. Nie był w reprezentacji, nie? Ale grał kompetytywnie. O, widzisz, okej. I bardzo, bardzo ciekawe przemyślenia też na temat tych gier czasu rzeczywistego miał. No dobra, ale to ty teraz trochę, że tak powiem, przyjmij pałeczkę i popowiadaj jeszcze coś. Dlaczego ty nic nie opowiadałeś? Opowiedz o tych StarCraftach, jakie miał przemyślenia. No dobra. Wiesz co, ja sobie podcastu jego słuchałem i kurczę, gość w ogóle jeździł ja nie wiem, czy to był jakiś, wiesz, seminarium to było, czy to był jakiś cały semestr, czy nawet więcej, właśnie na jakimś uniwersytecie od designowania gier wideo i tam na przykład cały jeden przedmiot był z StarCrafta. A przecież cały przedmiot, cały rok wszyscy ludzie tam po prostu rozkładali na czynniki pierwsze i uczyli się o StarCrafcie, jak ta gra została zadesignowana. Była pokazana na przykład fajna ewolucja tych RTS-ów na przykład w czasie od Warcrafta, teraz chyba od jedynki Warcrafta jeszcze, później Warcraft 2, StarCraft, Warcraft 3, StarCraft 2. Na przykład ilość workerów, prawda? No bo tam ogólnie w tych grach jest tak, że produkujemy sobie workerów, żeby ci workerzy tam zbierali zasoby i budowali nam budynki. Inwestujemy w ekonomię. Tak, inwestujemy w ekonomię. I na przykład pokazane było, że w tej grze wliczone jest tak, że właściwie zawsze jak masz możliwość stworzenia kolejnego workera, to po prostu go tworzysz, bo każdy kolejny worker daje ci więcej pieniędzy pozwala ci budować więcej workerów, którzy mogą budować więcej budynków i tak dalej, że to właściwie nie ma tam żadnej decyzji, tak? Chyba że jest taka sytuacja, że koniecznie musisz zrobić coś innego niż wbudować workera. Na przykład, jeżeli wbudujesz workera, to przegrasz grę, bo nie wbudujesz na przykład jednostki, która ci uratuje życie, że jeszcze pozwoli ci się wybronić. Albo w drugą stronę, że masz teraz możliwość wygrać, prawda? Jeżeli zamiast te pieniądze zainwestowane w kolejnego workera, w tą ekonomię, zainwestujesz w ofensywę po to, żeby w tym momencie przydusić przeciwnika i przechylić to szale zwycięstwa na swoją stronę. Dergrasz. No tak, ale to ogólnie, nie? W trakcie gry. I na przykład było fajnie pokazana ta ewolucja, jak w Warcrafcie 1 zaczynamy z jednym tym pionem, tym wieśniakiem,
bez żadnej bazy, bez niczego i zwróćcie uwagę, jedyną decyzję jaką mamy tylko zasoby i jednego workera. Jedyna decyzja jaką mamy, to jest po prostu zacząć budować bazę. Tu nie masz żadnej innej opcji. Nie da się nic innego zrobić. Tu tylko można stracić jakieś tam milisekundy czy mikrosekundy po to, żeby kliknąć wybuduj bazę. Później to ewoluowało, że tam chyba w Warcraftie 2 już z jakimiś 3 tymi pionami już z bazą zaczynamy. Takie szaleństwo. Ale znowu, przez pierwszych ileś tam tur jest wyliczone, że jedyne co robisz, jedyne co ma sens i nie ma żadnej, tu nie ma żadnej decyzji, nie ma żadnego wyboru, to jest kolejnych iluś tam 5 czy nie wiem, 7 peonów budowani. I później fajnie jest pokazane, jak na przykład już w Warcraftie, w StarCraftie zaczynamy tam, nie wiem, chyba z 5 czy 9 tymi workerami, a na przykład w StarCraftie 2 zaczynamy chyba z 12 czy 17. Że jak ewoluowało też takie głębsze zrozumienie tych gier komputerowych, tak? I decyzji właśnie, że tu nie ma żadnej decyzji, to jest pozorna decyzja to, co masz zrobić. No musisz wbudować bazę, jak nie masz bazy. Musisz budować workerów do minimum tam, nie wiem, 8 czy 9 czy 12 czy 17, bo jak nie, to przegrasz tą grę. Nie ma takiej opcji, że tu tylko jedyne, co może być, to możesz tracić jakieś te milisekundy na klikaniu, tak? Czyli na tej małpiej zręczności, natomiast nie masz żadnych absolutnie decyzji taktycznych czy strategicznych. I co? I dlaczego ja o tym mówię, nie? W ogóle. Bo koleś to mega... To jest jedna z miliona rzeczy, nie? Takich pierdół, mówię o Stylinie, które on wziął, właśnie rozłożył na czynniki pierwsze i przełożył to do gry planszowej. Czyli jedną z jego takich podstawowych, ja bym powiedział, przykazań jego, to jest absolutne wycinanie z gier, ja to nazywam pozornymi decyzjami. Czyli takich decyzji, gdzie nie masz decyzji, gdzie coś jest oczywiste, to ona może być zaciemniona, że tutaj możesz zrobić, wiesz, workera, możesz zacząć stawiać budynek, możesz zacząć budować jednostkę albo coś. Nie. Tu jedyna decyzja, jaka jest prawdziwa, jaka jest właściwa, to jest wybudowanie workera na tym etapie gry. Okay? I on stara się tego typu rzeczy wycinać z gier, no i moim zdaniem mu to naprawdę dobrze wychodzi. Przynajmniej to, co ja dotychczas widziałem, bo mówię, ja dopiero poznałem trochę Puzzle Strike'a, trochę Codex, no i mi to ledwo liznąłem, tak naprawdę i Flash Duel jeszcze, też troszeczkę z tą pograłem. Tak. Ale tam, gdzie grałem, to faktycznie to, co mnie uderza, to jest to, że od pierwszej sekundy gry ja dostaję kociekwiku, jeżeli chodzi o ilość decyzji, zwłaszcza w kodeksie, tak? Bo to też zależy od gry, tak? No Flash Duel jest dużo prostszą grą, co nie znaczy, że gorszą, ale dużo mniej złożoną grą niż kodeks. Ale w obydwu tych grach ja już od pierwszej sekundy partii, że tak powiem, czuję to napięcie, czuję bardzo dużą odpowiedzialność przy podejmowaniu najdrobniejszych decyzji, tak naprawdę. Każda karta, każdy worker, każdy pieniążek, wszystko jest bardzo takie napięte, bardzo ważne. Bardzo ważne i każda decyzja, czy w lewo, czy w prawo, czy jeszcze w inną stronę pójdę, to wydaje się bardzo ważne dla mnie. I to mi się bardzo podoba. To jest jedna z tych rzeczy, dla których ja w ogóle przychodzę, że tak powiem, do planszówek. Mogę wtrącić coś? Tak, proszę. Pamiętam, jaki rwetes był na forach board game geekowych, nie wiem, czy na naszych polskich forach również, ale skandal wywołali twórcy Food Chain Magnet, bo były pretensje, ale jak to tak bezwzględnie, nie? Jak to tutaj po prostu, dlaczego grasz tak, czemu nie można sobie po prostu dograć? I była bardzo fajna rozmowa o tym, jak ważna jest pierwsza tura w Food Chain Magnet i padły zarzuty. No ale co to jest za gra, że można przegrać już w pierwszej turze? A twórcy na to, a po co pierwsza tura, jak nie można w niej przegrać? Tak. Ja ci powiem, ja kiedyś też tak myślałem, że no nie, to są jacyś psychopaci. Znaczy mało tego, w uczeniu już na etapie setupu, nie? Wystawiania restauracji można przegrać, ale i to nie jest żadne, tam możesz albo tylko wystawić dobrze restaurację, albo przegrać grę. Tak. To tylko masz dwie opcje tak naprawdę. Znaczy kilka miejsc, gdzie możesz dobrze wystawić restaurację, ale poza tymi miejscami wszędzie, gdzie przegrywasz grę. Przy kompetentnym oczywiście przeciwniku. Ale na początku też myślałem, że to są psychopaci, ale im jestem większym dziadersem, tym bardziej, znaczy absolutnie się już z tym zgadzam. Absolutnie. W sensie nienawidzę pozornych decyzji. Nieważne, czy to będzie pierwsza decyzja w grze, czy to będzie 157,
czy nawet na samym końcu gry, nie? Że już nie ma znaczenia. Jeżeli nie ma znaczenia, to po prostu gra się powinna skończyć w tym momencie. Ale o tym też sobie powiedziemy, nie? O tak zwanym sytuacji szachmat, tak? Checkmate albo tak zwanym lame ducku. Natomiast kurczę, ja ci powiem jeszcze więcej, że ja na przykład słucham sobie właśnie, czy Gradania sobie słucham, czy chłopaków tam z ćwierć tony planszówek i tam często słyszę coś takiego, że no nie, ta gra jest za ciasna, za bardzo niewybaczająca błędów i tak dalej, ale mi się wydaje, że ale z drugiej strony też wiem, że często chłopaki i chyba takich gier bardziej nie lubią, gdzie mówią, wiesz co, ale ja tak właśnie grałem w tą grę i ona jest taka bez polotu, no coś sobie robimy i tak dalej. I to jest dla mnie właśnie taka definicja gier, gdzie nieważne co zrobisz, nieważne czy się stoi, czy się leży, to 5 PZ-ów się należy, nie? I te gry są po prostu nijakie. Według mnie nikt nie lubi po prostu gier, gdzie zbyt wiele decyzji, które podejmujesz jest nie ma przełożenia na wynik końcowy. Oczywiście mówię o graczach, tak? Nie mówię na przykład o mojej babci, która by tam siadła, żeby wnuczek się nie popłakał, nie było mu przykro i coś tam sobie rzuci kostką, a ma to w nosie, tylko o kimś, kto lubi gry planszowe, Tak. gra w gry planszowe. No właśnie, tutaj musielibyśmy sobie zdefiniować, kim jest gracz. Sirlin właściwie to robi. Całą książkę o tym napisał, ale jest dużo osób grających, nazywających rzeczy grami. A to już o hardcore gamerach? O hardkorowych takich już No różnie. Zależy jak byśmy sobie zdefiniowali, bo użyłeś słowa gracz, a dużo ludzi uważa się za graczy, a na przykład grają bardzo dużo w Talizman. I to również jest gra i oni grają. I weź powiedz, czy tak, czy nie. Więc ja byłbym daleko tutaj od mówienia, co gracze lubią, czego nie lubią. Musielibyśmy zdefiniować sobie, czym jest gracz. I tutaj chyba mamy też sekcję w naszym planie, żeby pogadać o książce Playing to Win, ale nie wiem, czy jeszcze nie masz czegoś do powiedzenia w swoim ciągu myśli. Dobra. To wiesz co, o tej krytyce CCG, ale to weź ty zacznij, nie? Bo to ja ewentualnie dopowiem. Dobra. Krytyka CCG. Sirlin jest znany również z tego, że krytykował gry CCG i TCG, czyli Trading Card Game, jak te stare Pokemony, ponieważ i również krytykował za to część nowoczesnych gier komputerowych, które mają być niby kompetytywne, jak LoL. Tutaj nie wiem, czy dalej tak jest, bo nie śledzę tej sceny na bieżąco, ale kiedyś tak faktycznie było, że na start gracz dany nie miał dostępu na start lub szybko po tym starcie, krzywa uczenia, nie miał dostępu do wszystkich mechanik. A najgorzej, jak dostęp do mechanik był skryty przed graczem za barierą finansowo-losową, czyli właśnie jakieś pakiety. Ponieważ David uważał, że nie powinno nas zaskakiwać to, co przeciwnik wyskoczy podczas na przykład meczu turniejowego w takiego na przykład Magica the Gatheringa pod tym względem, że wow, było cię stać na tę kartę lub ale miałeś szczęście, że ją wylosowałeś, tylko powinniśmy układać naszą strategię z zamysłem, że wszystkie chwyty dostępne są dla każdego z naszych przeciwników. I jeśli sami mamy wszystkie narzędzia, żeby sobie z tym radzić i układać plany naprzeciwko naszym przeciwnikom, to tylko wtedy możemy mówić o grze, która ma sens, jest sens się w ogóle starać, w nią grać, a nie tylko zbierać. I to była właśnie jego krytyka gier kolekcjonerskich, dlatego jego gry nie są kolekcjonerskie, są zamkniętymi pudełkami, sprzedawał wszystkie 10 talii, talie są kompletne, nie da się nic dodać, nic zmienić, ponieważ to jest to, czym grasz, ponieważ ważne jest, jak tym grasz, a nie aspekty pozagrowe. Lubił grać w grę, a nie w tą metagrę. Tak. On to nazywał even playfield, tak? Czyli takie równe boisko dla wszystkich, że jak wchodzimy na boisko, to możemy mieć zupełnie różne deki w Magicu, tak? Możemy mieć zupełnie różne postaci w Street Fighterze czy w Yomi. Możemy mieć, czy w Puzzle Strike'u, możemy mieć zupełnie inne rasy w StarCrafcie, tak? Czy Warcrafcie, czy w Kodeksie na przykład. Ale mamy takie same szanse na wygraną, tak? Lepszy gracz powinien częściej wygrywać z graczem słabszym. I to zapewnia dostęp.
do wszystkiego. I on z CCG jeszcze miał jeden problem, z którym ja się, właśnie to też, tak tutaj jeszcze tak na boczku powiem, ja tutaj nie chcę też brzmieć jako jakiś taki super fan Sirlina, czy jako taki jakiś właśnie łona, czy jako tak, że ja tak samo myślę, tak, i dlatego ale no naprawdę ile rzeczy nie czytam u niego, to tak sobie myślę, kurczę, no tak, zgadzam się, ja też tak uważam, no po prostu tak to też czuję. Na przykład z CCG, ogólnie z tymi wszystkimi grami CCG, TCG, gdzie no musisz, znaczy to jest pay to win dla mnie, tak, że im więcej kupujesz, im więcej płacisz, im więcej pieniędzy w to władujesz, tym po prostu masz większe, i to dużo większe szanse na zwycięstwo. Ja nie mówię, że to nie są gry wymagające też dodatkowo skilla, ale sam skill możesz sobie wsadzić, tak, jeżeli nie władujesz to kupę pieniędzy, czyli albo kupując te losowe boosterki, albo tak naprawdę odkupując sobie na tym rynku wtórnym, tak, już za konkretne pieniądze, konkretną cenę, konkretne karty. Jest bariera finansowa do rozwoju skilla. Bo możesz mieć świetny pomysł, ale jak nie masz karty, to leżysz. Tak, i ktoś powie, że no w każdej grze jest bariera finansowa, bo musisz kupić grę, no ale to nie jest prawda. No, najprostszy argument jest taki, jak, nie wiem, czy słuchałeś odcinka właśnie, co Galatolol mówił o Magicu, no tak ja usłyszałem, że na jakiś gówniany turniej podrzędny w sklepiku trzeba przyjść z talią za dziesiątki tysięcy złotych. No to kurde, no to ja po prostu, no, o czym my w ogóle mówimy, nie? To już samochody można za takie kwoty sobie jakieś tam używane kupować w dobrym stanie. Pasja nas napędza, nie? Po co żyć, jak nie dla hobby? Więc wiesz, ja tam nie oceniam. Nie, ale... znaczy ja broń Boże komuś nie zabraniam wydawać pieniędzy na co chce, ale no niech nie porównuje tego nawet do LCG-ów, które są bardzo drogimi grami, no ale tam wiesz co kupujesz i masz zagwarantowane i tam masz ten event playfield, prawda? Wszyscy mają dostęp do tych samych kart i nie ma możliwości, żebym przyszedł z jakąś kartą, której ktoś inny nie ma w deku i której się nie przeskoczysz tego. I to jest coś, czego nie przeskoczysz. To największy żal. Tak, także to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jeszcze związana z CCG i to jest też powiązane właśnie z tymi pozornymi decyzjami i LCG też na to cierpią w pewnym stopniu, ale w mniejszym, to jest to, że w tych karciankach jest jakby potrzeba tworzenia tak dużej ilości kart, że bardzo duży procent kart, które się pojawiają, to są po prostu śmieci, niegrywalne śmieci. To są karty po prostu, których nikt nigdy, nigdzie w żadnym deku nie zagra, bo są po prostu nieefektywne, tak? Są dużo gorszymi wersjami innych kart, albo są, no po prostu są słabe, tak? Materiał na książkę, nie? Model biznesowy, uzależnieniowy. Tak, ale wiesz, z perspektywy gracza, nie? Na czym polega problem? Po pierwsze masz tysiące kart, często, czy setki powiedzmy, przez które musisz się przekopywać, musisz czytać, analizować, testować, które są krapem, okay? Więc musisz tracić na to naprawdę dużo czasu, tracisz oczywiście na to pieniądze, no już nie mówię o drukowaniu po prostu śmiecia, tak, no już jakiegoś tam niszczeniu natury i tak dalej. No, jedyny powód tak naprawdę to jest marketingowy, tak, żeby te pieniądze od ludzi wyduszać. Dlatego tym bardziej ja teraz wrócę sobie do kodeksu, tak, który no można poniekąd pod jakąś tam wersję takiej karcianki, tylko zamkniętej właśnie podciągnąć. Ja bardzo ten kodeks mi się podoba, że tam nawet najsłabsze karty, które mamy, znowu, ja jestem lamerskim graczem, nie? Pewnie jakbym więcej pograł, to już część kart też bym na nie patrzył mniej przychylnym okiem, ale na ten moment jest tak, że nawet najsłabsze karty, które mam, ja się nie chcę ich pozbywać, ja wszystkie chcę zagrać, tak jak mówię, dostaję tego kociokwiku zastanawiając się, kurczę, no i to bym zagrał, i to bym zagrał, i to bym zagrał, no a zagram maksymalnie dwie, tak? Czy jedno, bo mam tyle na przykład pieniędzy. Więc to mi się też strasznie podoba, no a pluję na te CCG. Na te pay to win. Byłem ciekawy, o jakim aspekcie, jak użyłeś słowa kodeks, to od razu zastrzygłem uszami, byłem ciekawy, jaki aspekt powiesz, podejrzewam dwa i też właśnie, nie wiem, czy jestem fanem, czy serio lubię, czy to jest dobra gra, ale to, czymś nie powiedział, o jakim jest aspekcie kodeksa, to po prostu jest geniuszem. Nie ma złych kart w kodeksie. Jest to zamknięta gra, wprawdzie, i mimo wszystko jest tam kart sporo, chyba 720 około kart jest w zestawie, ale każda najdrobniejsza z nich jest fantastyczna, a co turę rezygnujemy. Oj, jaki to jest fantastyczny wybór, przerażający,
uwielbiam patrzeć. Ty masz większy problem, jak ja gram, to tam jeszcze, spoko. Ale jak dochodzi do twojej tury i ty masz podejmować decyzje na temat losów swoich własnych kart, to wtedy zaczyna się przeklinanie pod nosem. Ja to, jako że zainteresowany jestem tworzeniem gier planszowych, właśnie designem, to jest cudo, genialne, miód na Sirlina uszy, jak ty się pocisz nad każdą decyzją w kodeksie. Tak. Ale widzisz, no właśnie po co się dlatego, bo nie ma szmelcu, nie ma szajsów w tych kartach. Nie ma pozornych decyzji, nie ma karty, które patrzą, dobra, to niepotrzebne, to nie, to w ogóle co to jest, to wiesz, że już w drugiej partii to nawet nie patrzę, tylko widzę obrazek tej karty i od razu wiesz, ją do kibla spuszczam. I już nie mówiąc o tym, że w Magicu to w ogóle sytuacja. Połowa kart w deku jest bezużyteczna, nie? Bo to jakaś mana i w sensie to jest tylko po to, żeby wiesz, wziąć i położyć na stół, a resztę zmarnować. Tak, ale to znowu wiesz, to tutaj się już chyba o to, chodzi ci o te landy chyba, tak? Które dają manę? Landy, tak. Czy ekonomię? Może nie powinienem poruszać tego aspektu, masz rację, ja się wycofuję. Bo to bym powiedział, że to jest bardziej już aspekt też mechanicznie, nie? Różnic między kodeksem a MTG, tak. Ale związany z losowością już tak naprawdę, nie? Chciałem ci zaimponować właśnie tym, że niektóre karty są śmieciowate, ale przygiąłem. Więc ja się wycofuję, nic nie chcę wspominać o... To się wytnie, nie? O landach w Magicu, to jest mechanika i ona jest taka, jaka ma być intencjonalnie. Lubię to, jak w kodeksie to jest zamiast tego. Dużo bardziej. A w kodeksie jest inaczej to zrobione, dokładnie. Dobra, czyli tak, o tej Japonii jeszcze chciałeś powiedzieć, Sirlina, o tym jak on tam rżnął w te Street Fightery? Wyobraźcie sobie, na jakim on poziomie musiał być, że znaleźli sponsorów i pojechał z garstką chłopaków do Japonii grać na automatach z Japończykami. To jest w ogóle fantastyczne. Ty byłeś pod ogromnym wrażeniem, że on pisał w swojej książce, nie? Na temat przeprowadzki, a propos właśnie wyjazdów do Japonii. Tak, to ten totalny świr, no ale kurczę, hej. Tak, to może powiesz, bo to ciebie jeszcze bardziej zafascynowało. Ja to przeoczyłem, przeczytałem, poszedłem dalej, a ty o tym gadałeś z pół godziny. Jedna rzecz na przykład, która też mnie uderzyła, to on mówił właśnie o tym rozwoju swoim jako gracza, doświadczeniu w Street Fighterze, że on bardzo dużo grał w tego Street Fightera, tam chyba w tą Alpha 2, tak? Ale to mniejsza już o to, nie? W który konkretnie odcinek. I był graczem na wysokim poziomie, on tam miał jakąś ulubioną swoją postać. Jezu, na D, nie Dalaj Lama, tylko ja nie znam tych postaci, ale mniejsza z tym. I uważał, że ona jest najmocniejsza. I później minęły chyba 2 lata, wygrał chyba nawet, albo doszedł do tam finału tych US Nationals, tak? Czyli mistrzostw, przepraszam, Stanów Zjednoczonych. Minęły 2 lata i wskoczył na zupełnie inny poziom. I zaczął grać kompletnie inną postacią, którą wcześniej uważał za poniżej przeciętną i wygrał turniej w Stanach Zjednoczonych. A później pojechali do Japonii i zobaczył, jak goście, którzy grają postaciami, które w całych Stanach Zjednoczonych uważane są za śmieciowe, za najgorsze postaci w Street Fighterze, tak, że są takie tiry, tak, tych postaci, że jest jakiś tam ten tir najmocniejszych postaci, tir średnio mocnych postaci, tir najsłabszych postaci i tymi najsłabszymi postaciami oni po prostu zamietli, tak, nim tam podłogę. I mówił o tym właśnie, jak każdy z nas, tak, każdy z graczy, nawet ci właśnie już naprawdę bardzo doświadczeni, no bo, no sorry, żeby dojść do jakichś tam finałowych miejsc i to nie raz, nie dwa, tylko, prawda, rok w rok dochodzić do tych finałowych miejsc na turnieju rangi takiej krajowej, w kraju, który ma 300 milionów ludzi, tak, no i w tym sporo jednak graczy wideo, że nawet ci gracze mają swój jakiś group thinking, mają też swoje właśnie wpadają w pewne schematy, tak, właśnie lekceważą, tak, te gorsze postaci, no ale właśnie sztuka, ci najlepsi potrafią z tych schematów, to z czasem, tak, to właśnie tak jak powiedziałeś, to czasami całymi latami zajmuje, żeby gracze odkryli, że jakaś postać jest dużo mocniejsza niż całymi latami się wydawało, tak, żeby dojść do tego poziomu, żeby to odkryć. I tak sobie pomyślałem z jednej strony, jak ja strasznie tego zazdroszczę właśnie tym graczom komputerowym, że u nas w grach planszowych raczej czegoś takiego nie ma, może z jakimiś tam pojedynczymi, malutkimi wyjątkami,
z jednej strony. No i też czym to jest spowodowane? No spowodowane to jest tym, że po prostu u nas się skacze, tak, pomiędzy tymi grami. No, mało kto zagrywa te gry, a poza tym do tego jednak potrzebne jest to community, tak, bo im więcej jest ludzi, najlepiej, którzy się nie znają, którzy właśnie nie wpadają w te same kolejny, którzy gdzieś tam od siebie nie podpatrują, nie kopiują tego, to jest większa szansa na to, że ktoś się potknie właśnie o odkrycie jakiejś zupełnie nowej strategii, która będzie nie tylko lepsza od tych najlepszych strategii wygrywających, ale będzie na przykład 10-krotnie bardziej efektywna od wygrywających strategii. Także tego tak trochę zazdroszczę. I znowu dlaczego o tym mówię? Dlatego, że znowu, ja dużo nie pograłem, żeśmy po paręnaście, czy tam parędziesiąt niektóre gry tego Flash Duela, czy Puzzle Strike'a zagraliśmy. Znaczy ja zagrałem z tobą, ale odnoszę takie wrażenie, że to mogą być tego typu gry, że naprawdę można je rżnąć, tak zwane te lifetime games, nie? Gry o dosyć eleganckich, dosyć przyjaznych zasadach, ale bardzo głębokie. Bardzo. Do odkrywania dosłownie na całe lata czy dekady wręcz. Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest fenomenalny, fascynujący temat. To właśnie też dotyka tej krzywej Demminga-Krugera. Wydaje nam się, że poznaliśmy daną grę również jak community, to się rozszerza na całe community. Jeśli nikt nie odkryje, nie zamiecie, nie wytrze podłogi i jeszcze będzie miał czasu i ochotę, żeby to wytłumaczyć na forum w przystępny sposób, a reszta się tym zainteresuje, zamiast twierdzić, że kocopoły sprzedaje, to faktycznie postać może uchodzić za słabą. A Japończycy mu udowodnili, że nie była wcale słaba, tylko oni po prostu nie rozumieli jakichś danych aspektów lub skupili się na tym, albo po prostu przeszli dalej, bo faktycznie w tych grach typu Puzzle Strike, jak Street Fighter, zaczęli dodawać, jak każdy, kto gra w tego typu gierki lub chociaż pograł chwilę, wie, jak niesamowicie dużego one wymagają nakładu pamięci mięśniowej, żeby te kombosy odtwarzać. Jak bardzo dużo ruchów, jak bardzo dużo uwagi i szczegółów trzeba poświęcić, żeby po prostu nawet nie tylko wystarczy wiedzieć. W grach planszowych wystarczy coś wiedzieć. A w tamtych grach potrzebna jest ta zręczność. To jest ten palec, który się nie omsknie. 1 minuta kątowa na kontrolerze potrafi zepsuć 25-ciosowy kombos. I weź tutaj wszystkiego się naucz, weź wszystko z głąb. Wybierasz, jak ja, na podstawie jakichś tam obrazków, pierwsze talie, i albo chwyci, albo nie. Ilu ludzi się odbiło, bo na przykład na podstawie obrazka wybrali postać, która nie pasowała do temperamentu, z jakim chcieli grać losowo. A teraz już o Yomi? O grach fightingowych, nie? Okej. O grach fightingowych w ogóle. Bo tam też są postaci, które są lepsze w obronie i karaniu za błędy, choćby wejdźmy do naszego rycerstwa, będzie jeden rycerz, który będzie jak toporem rąbał i przełamywał wszystkie bloki. Jest drugi, który woli zrobić unik, jest trzeci, który woli, nie wiem, rzucić kamieniem, a czwarty, który woli się zmyć i zamiast tego w politykę się bawić, niż walczyć mieczem, nie? I w tych grach fightingowych dobranie odpowiedniej postaci do temperamentu jest ważne, ale od dygresji do dygresji ważne jest to, że to wszystko, co powiedziałeś, to prawda i to jest fascynujące i żal, że tego w planszowym świecie tak nie ma. Ale chciałem jeszcze połączyć. Opowiadałeś o tym, że gracze nie poświęcają tyle czasu jednej grze. Okazuje się, że potrafią poświęcić i każdy się żachnął. Ja tu w Magica 1 500 000 razy grałem. No i właśnie, nie? Dzisiaj na Discordzie o tym rozmawialiśmy. Właśnie, bo uczestniczę w Discordzie Sirlina i tej całej paczki, która gra w jego gry. Jest publicznie dostępny. Serdecznie zapraszam, pewnie podlinkujemy. Mianowicie, dlaczego trudno namówić znajomych na Yomi, mimo że grają w Magica, w Netrunnery i przeróżne gry LCG, TCG, CCG, a tutaj jest materiał na książkę, element społecznościowy może bardziej przyciąga kolekcjonowanie. Raz kupujesz i rżniesz weźcie do końca życia. No właśnie, nie? Może ludzie się nudzą, bo nie chcą aż tak zgłębiać. To jest temat tak naprawdę na książkę i na oddzielny podcast. Mnie bardzo, bardzo to interesuje. Co motywuje graczy? Dlaczego gracze, w ogóle to pisałem w komentarzach do waszego odcinka o klimacie, że może niektóre gry to jest granie w graczy, nie? Bo de facto siadamy do gry i jaką mamy motywację, żeby w ogóle wygrywać, żeby starać się o te punkty, nie?
I to jest fascynujący temat. I tacy gracze, którzy grają w gry, jakiekolwiek, to są tylko gry, na wysokim poziomie, walczą te zwycięstwa, ścigają się, poświęcają czas, jeżdżą z jednego stanu do drugiego. Przecież on nie miał sponsorów na początku. Kieszonkowe przepalał na pociągi, na samoloty, żeby w ogóle dolecieć na miejsce turnieju. To inne czasy były, to były nie? czasy Bo to było przed 20 lat internetem. temu. Ktoś musiał zapłacić za ten lot do Japonii. Już nie wspominając o tym, że w ogóle granie w tamte gry wymagało wrzucenia piątaka, nie? Czy tam 2 złote. W ich oczywiście walucie. I to były nakłady. I on z jakiegoś powodu uważał, że warto. I to jest w ogóle niesamowicie fascynujący temat. I tylko o nim opowiedziałeś. A ja, żeby taką klamrą spiąć, to zachwycony byłeś, że w książce swojej we wstępie pisze: jeśli chcesz być dobry, nie masz wyjścia, przeprowadzasz się do miejsca, gdzie żyją ludzie, którzy myślą tak jak ty, którzy również chcą w danym tytule być coraz lepsi i się nawzajem stymulujecie, bo inaczej się nie da. Po prostu chcesz być dobry w daną grę, przeprowadzasz się do miejsca, gdzie się w nią gra. Ale tak coś w tym jest. A jeszcze taka jedna uwaga, tylko bo powiedziałeś o tych grach fightingowych, nie? Że na przykład ludzie dobierają sobie gdzieś tam na oślep, prawda, czy po graficzce postać, która do nich nie pasuje. Też na pewno jeszcze może być problem na przykład to, że dobra, weźmiemy sobie 2 różne postaci, tak? Gram pierwszy raz tego Street Fightera, czy Wiomi, nie wiem, mi się tam spodoba po gębie jakaś postać, tobie jakaś inna, jeszcze nie graliśmy. I te postaci bardzo często są skrajnie asymetryczne. Bardzo często. W Mordobiciach i u Silina też. I przez to, że są tak skrajnie asymetryczne, to po pierwsze, no po prostu, tak? I to jest naturalna reakcja organizmu. To nawet dla doświadczonych graczy będzie takie, no nie, ta postać jest przegięta, tak? Albo ta postać jest do dupy. A druga rzecz jeszcze może być taka, że nawet w konkretnym matchupie może być tak, że po prostu ta postać inaczej, gracz musi mieć dużo doświadczenia, żeby dobrze przeciwko tej konkretnej postaci swojego przeciwnika grać. No i to jest oczywiście niemożliwe, tak? Ani w pierwszej naszej partii, ani pewnie nawet i w 5. i w 10, tylko gdzieś po jakimś treningu. Tak naprawdę. Po poznaniu. Ale tutaj kolejne 2 fantastyczne elementy się cudownie łączą, nie? Bo nawet ostatnio graliśmy w tego kodeksa i ja wziąłem inną postać, chciałem poznać, ty grałeś nią wcześniej, ja nie grałem. Chcesz powiedzieć, jak mnie biłeś w kodeksa? Nie, wtedy akurat ty mnie zbiłeś. Bo wtedy grałem czerwonymi, nie? Tą łuczniczką. I kurde, te gram i tak, jakbym cytrynę żarł. Źle mi się grało strasznie. Nie pasuje do mnie, zbyt ryzykowne. Ona promuje tą ryzykowność, a ja trochę bardziej ostrożnie, nie? I mi się to nie podobało. Później zagrałem postacią, która bardziej pasuje do tego, jak moje po prostu serce puka. I wyszło po prostu naturalnie, z uśmiechem na ustach, zaorałem, wytarłem podłogę naszym kochanym redaktorem. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby faktycznie, przynajmniej w tym pierwszym kontakcie, faktycznie spróbować jakby odgadnąć, żeby dobrze się grało tą postacią, którą my naturalnie mamy te odruchy. Nawet w pierwszej grze niektórzy będą bardziej ryzykować, inni mniej, niektórzy mają tendencję do agresji, inni wolą bronić i to są naturalne rzeczy, które przynosimy z prawdziwego życia do planszy, bo w końcu jesteśmy prawdziwymi ludźmi, gramy z prawdziwymi ludźmi i to fantastycznie się spina z tymi tendencjami, o których mówiliśmy wcześniej. Jeśli ty wyczytasz, Yomi, odczytasz tendencje swojego przeciwnika i wtedy dobierzesz swoje granie tak, żeby go za to ukarać, to wtedy się zaczyna, granie. Tym bardziej, że właśnie w kodeksie, który lubimy porównywać do Magica, do Magica przychodzimy z jakąś tam jedną talią, w kodeksie budujemy talię z każdym ruchem. To jest tak jakby Magic połączony z Dominionem. I mamy szansę na ukaranie cokolwiek nasz przeciwnik będzie robił. Ale oczywiście to wszystko ma swój koszt, czas reakcji, moment i ta tendencja potrafi też nieźle ukarać i właściwie o szukanie tych tendencji w tych wszystkich jego grach Sirlina chodzi. Tak, zdecydowanie. Więc jeśli stajemy się bardzo łatwi do wyczytania, bo idealnie do naszego serca dobierzemy postać, która myśli tak jak my, to z jednej strony mamy łatwiej, a z drugiej strony zwiększa się to ryzyko, że przeciwnik to przeciwko nam wykorzysta. I te gry dają do tego narzędzia i za to je lubię. Dają i na pewno one
właśnie pozwalają, tak, w tą zabawę, w to Yomi. O, to właśnie w tym... Przy czym ja znowu podkreślę, nie, że wydaje mi się, że to jest bardzo trudne w tych pierwszych partiach. Znaczy, na pewnym poziomie będziemy odczytywać swoje tendencje, na pewno. No ale wiadomo, że im więcej będziemy mieli doświadczenia, tym to ten nasz poziom tego Yomi, prawda, tego czytania umysłu przeciwnika wejdzie na zupełnie inne poziom i też dużo większą jeszcze radochę będzie sprawiał, jak się udaje, prawda, albo a nawet jak nas ktoś przechytrzy i oszuka, nie, to wydaje mi się, że to też tak z boku patrząc, tak, jest fajne, tak, stwierdzić, że kurczę, no sprytnie to zrobił, no niestety, ale zrobił to naprawdę sprytnie. Ale od pierwszej partii już czuć, nawet jak się casualowo gra. Za to właśnie pokocham Yomi od tej pierwszej gry, jak kupiłem te talie, dlatego mam dużo Yomi, tych talii, bo nie mam jednego tylko egzemplarza, mam więcej, ale się nie wstydzę. Bo właśnie czuć, od pierwszej tej partii faktycznie czuć. W grach fightingowych czasami mrugniemy okiem, już nas nie ma, bo przeciwnik zrobił jakieś fajne sztuczki, albo czasami po prostu naparzał losowo i my też napadzaliśmy losowo i jakoś tak wyszło. A w Yomi, bardziej lubię Yomi niż gry fightingowe. Wolę grać w Yomi niż w gry mordobiciowe. Prawie w ogóle już na nie czasu nie poświęcam, bo mogę się zastanowić. Mogę popatrzeć, mogę przemyśleć, mogę sprawdzić discard mojego kolegi, bo w tych grach jest on jawny. Możemy później też o tym pogadać. Bardzo, bardzo to lubię w grach planszowych. Jeśli coś raz było zobaczone, to zawsze powinno być dostępne. Taka jest moja filozofia. Dzięki temu możemy zastanowić się naprawdę, co gramy, co chcemy robić, co nam tutaj w tej grze pasuje, co myślimy, żeby nam pasowało. I dlatego wolę Yomi niż Street Fightera na dzień dzisiejszy. Czyli de facto Silin wziął mordobicia z gier wideo, wyciął z tego aspekt zręcznościowy i refleksu, tak? Szybkości klikania przycisków i też podejmowania decyzji. Zasymulował go w mechanice gier. W mechanice tak. Przeniósł, to się zgadza, ale zostawił te dwie rzeczy, nie? Czyli on to nazywa chyba valuation, czyli jakby ocenianie na podstawie aktualnego stanu gry i tego, co przeciwnik robił, jakie ma tendencje i tak dalej, ocenianie, co teraz chciałbym zrobić, prawda? Czy zablokować, czy tam zrobić rzut, czy jakiś super projectile puścić w tym mordobiciu. I to Yomi, tak? Czyli to czytanie przeciwnika. No ja wiem, że on prawdopodobnie zrobi to ja zrobię to, no chyba, że on zrobi to ja zrobię co innego, ale on może to w ten sposób skontrolować, prawda? Czyli to valuation i Yomi. I zwróć uwagę, że według mnie to, co mówisz, że to faktycznie to czuć od pierwszej partii. No w Yomi to nie da się tego nie czuć po prostu, bo ta mechanika, prawda, tego double blinda, tego zagrywania równoczesnego kart, no po prostu to wymusza, ale nawet w kodeksie, który już jest turowy, prawda, jest tura jednego gracza, tura drugiego, tura jednego, tura drugiego. Jeszcze tak na boczku powiem, ty powiedziałeś kodeks mechanicznie Magic połączony z Dominionem, ja się zgadzam, ale jeszcze bym dodał do tego po prostu RTS przeniesiony na planszę, tak? Na wersję gry turowej. 100%, tak. I znowu ten destylat wyciął z StarCrafta, z Warcrafta aspekt zręcznościowy i ten refleksu, gdzie na przykład mówił o tym, że jak no bo przynajmniej były kiedyś, tak, te profesjonalne ligi StarCrafta, gdzie ludzie za pieniądze grali, to było już dekady temu tak naprawdę. Chyba w Korei, tak, południowej bodajże najbardziej popularne. I tam na przykład jak łowili talenty, to oni patrzyli na szybkość reakcji, jak ktoś szybko, ile tam klików na sekundę wykonuje, a dopiero później patrzyli na strategię, bo strategii można wyuczyć, a szybkości napieprzania w myszkę już nie. Jak w fightingach. A do tego jeszcze może wrócimy, nie? Bo tutaj akurat Silin o tych najlepszych graczach mówi, że oni niekoniecznie są najszybsi, niekoniecznie mają najszybszy refleks, niekoniecznie są najlepsi technicznie, nie? Ale mają jeszcze inne aspekty. Okej. Natomiast, przynajmniej tak pisał, nie? Bo ja mówię, ja mogę powtórzyć to co on twierdził, ale wracając do kodeksu, i to jest dla mnie właśnie ten destylat RTS-a przeniesiony na planszę, czyli jakby wyglądał StarCraft czy Warcraft 3, czy właściwie ich mismasz jeszcze z dodatkowymi rasami, wróćmy te wszystkie rasy z obydwu, plus jeszcze dodajemy inne,
gdyby wywalić właśnie tą szybkość klikania, kto zręczniej tam skacze tą myszką, ma lepsze skróty klawiszowe i szybciej klika myszką i klawiaturą i zostawić podejmowanie decyzji, czyli odczytywanie aktualnego stanu gry. Czy tutaj właśnie jeszcze chcę inwestować w ekonomię, czy w obronę, czy w atak, czy jeszcze w coś innego. Plus to Yomi, tak? Czyli w jaki sposób skontrolować te jednostki, które przeciwnik buduje, przewidzieć, co prawdopodobnie on będzie chciał budować i wbudować takie jednostki, które pokonają te jego. Tak jak my ostatnio graliśmy, prawda? Ty się spodziewałeś, że ja zagram takiego wielkiego dinozaura, taką świnię i na koniec gry oczywiście i tak mnie zmiotłeś, ale na koniec gry mówisz, kurde, całą grę kisiłem te 2 karty na ręku i tam był taki snajper, który miał mi właśnie tego mojego wielkiego mastodonta skasować. Siedział, tak było. Zły byłem, że nie zagrałeś. Tak, także udało mi się na Yomi cię nabrać, ale niestety jeszcze bardziej siebie oszukałem, budując źle technologię. No ale hej, no, uczymy się. Wszystko, co powiedziałeś, to się z tym zgadzam. Brzmi dobrze. I kurde, mi się to tak straszliwie podoba, że ten gość siada, bierze właśnie jakąś grę, na której zjadł zęby, którą naprawdę dogłębnie rozumie. Czy już, wiesz, on nie musi być mistrzem, tak? Właśnie tak jak mistrzem Stanów Zjednoczonych, czy tam jakimś runner-upem w Mistrzostwach Świata, tak jak w Street Fighterze, ale naprawdę bardzo głęboko przeanalizował te RTS-y i postanowił wyjąć to, co jest najciekawsze z nich, dopasować oczywiście do gry planszowej, no bo jest inna skala, prawda, wszystko trzeba zarządzać samemu, prawda, nie przeliczać tego komputer, ale zostawić najciekawsze decyzje z tego StarCrafta, z tego Warcrafta trójki i przenieść to do planszy i jeszcze to rozwinąć tak naprawdę, tak, bo tworząc mega asymetryczne rasy, które są no kosmicznie powykręcane, tak, to... Tak. Ja czuję, że nie oddaliśmy... i przegięte kosmicznie, o. Ja czuję, że nie oddaliśmy sprawiedliwości, za mało razy padło dzisiaj słowo asymetria w tym wszystkim. Ja tak się przyzwyczaiłem do grania w jego gry ostatnio z tobą, że aż zapomniałem, jak unikatowym de facto elementem jest gigantyczna asymetria, którą ten człowiek wprowadza do swoich gier i jak niesamowicie to czuć, że inaczej gra się jedną rolą, a drugą. To jest absolutny kosmos. Z czasami bardzo drobnymi, skromnymi elementami wprowadza asymetrię, którą łatwo zignorować, ale kiedy się głębiej nad nią stanowimy i zaczniemy już bardziej analizować daną frakcję, czym się różni od drugiej, to za głowę można się złapać, jak ogromne różnice, te niuanse mają konsekwencje. Tak, ale ja bym zaryzykował stwierdzenie, że bardzo rzadko właśnie te, czy postaci w tych mordobiciach, czy frakcje na przykład w kodeksie trochę się różnią. Według mnie one się właśnie bardzo mocno różnią, nie? Że to naprawdę, ja czytam twoją kartę i mówię, nie, no to jest przegięte, nie? Ale patrzę na swoją, no nie, to jest jeszcze bardziej przegięte, ale patrzę na drugą twoją kartę, nie, no to już jest w ogóle jakiś żart, prawda? Że ta gra nie ma... Bo powiedziałeś mordobicia. Znaczy tak, Yomi, no Puzzle Strike'a też troszeczkę pod taki pojedynkową taką grę bym pociągnął. Tak samo Flash Duel, nie? Też bym no okej, tam jest szermierka, tak? No ale zasadniczo chcemy dziabnąć przeciwnika, tak? Żeby... Bo myślałem, że mówisz o tych fightingach, mordobiciach komputerowych, ale tam też to jest prawda, tylko trzeba trochę pograć i to jest ta właśnie godzina, którą siedzimy sami i trenujemy kombosy. I dopiero wtedy, jeśli przejdziemy ten etap, to nagle zaczynamy rozumieć, czym te postacie się różnią. Bo na imprezie po alkoholu to wszystkie są takie same, tylko mają różne skórki i wyglądy. Tak. I chciałeś dodać jeszcze tutaj o asymetrii, bo ja chciałem też właśnie troszeczkę jeszcze pociągnąć ten temat. Nie, chciałem tylko uprzedzić, zapowiedzieć coś, o czym będziemy pewnie gadać jeszcze później. I po prostu podkreślić, że jego gry często mają kilkanaście, nawet 20 postaci i każda się tak niewiarygodnie różni od drugiej, mimo że porównując karty ciężko to pojąć. Ale to wszystko tak wspaniale czuć. Tym bardziej, że jeszcze one są we wspólnym uniwersum i mają pewnego rodzaju, są personifikcjami jakichś archetypów i to wszystko tak się pięknie spaja w różnych mechanikach, że ale to wybiegam do przodu, nie? To za sekundkę, dobra? To jeszcze na sekundkę wróćmy do tej asymetrii. Sekundkę. No dobra, sorry. Bo
On jest bardzo dużym fanem asymetrii, bo po prostu lubi asymetrię, tak? On nie Wychował twierdzi, się. że gry... Jeszcze raz? Wychował się na asymetrii w sumie. On ją lubi, on w sumie wszystkie Tak, te gry, które ale- on grał, są asymetryczne. Ale w szachy też grał, na przykład, nie? Szachy, no, minimalna jest asymetria, ale tak naprawdę kto pierwszy, znaczy, ja wiem, że są całe książki, tak, popisane na przykład jak grać tylko czarnymi, Nie, ale nie. ale... Mnie co innego śmieszy, że on stworzył, wkurzały go szachy, więc napisał własne szachy. Szachy 2 The Sequel. On jest autorem i to są asymetryczne szachy. I kid you not. Można sobie ściągnąć za darmo. Tak, też bardzo ciekawie ten projekt wygląda. No mam nadzieję w sumie, że kiedyś to zagram, nie? Bo no ja tak doceniam szachy, no nie umiem grać, niestety nie czerpię z nich jakiejś wielkiej przyjemności, ale bym sprawdził, bo mówię, akurat te silinowe gry póki co jeszcze mi nie zawiódł. Dobra, ale wracając jeszcze do tej asymetrii, on broń Boże nie twierdzi, że gry asymetryczne albo symetryczne są lepsze, tylko że po prostu on lubi, tak? Asymetrię i on ma no tak naprawdę pewną filozofię, tak? Designowania tych gier. I jedną z nich jest właśnie to, że zawsze, i to mi się też bardzo mi się to podoba, że on jest olbrzymim orędownikiem tego, żeby testować granice przestrzeni designerskiej. Co to znaczy? To znaczy to, żeby jak mamy jakąś postać na przykład, która tam dodaje +1 do czegoś, a druga odejmuje -1, to żeby to wykręcić, nie? Na przykład ta będzie dodawała +5, a druga będzie odejmowała -10, ale pod jakimś tam warunkiem, tak? Żeby właśnie To, co mówiłeś, nie bać się... Jeszcze raz? to co mówiłeś, że wszystkie karty wydają się przegięte, ale jakoś mimo wszystko to działa. Ale właśnie to nawet nie przygięte, tylko takie no broken one się wydają, jak się czyta te karty po prostu na sucho i jak się zagra partię, prawda, a później patrzysz na tą kartę, no już nie, no niemożliwe, no to nie może działać, nie, to się nie może trzymać kupy. A on to lubi, bo jego zdaniem po pierwsze to dodaje grze głębi i więcej niuansów, bo po pierwsze pomaga unikać dominujących strategii, jeżeli designer daje dużo takich różnorodnych, przegiętych rzeczy, to ciężko jest po pierwsze stwierdzić, co jest najlepsze, no bo odpowiedź tak naprawdę brzmi, to zależy od sytuacji, od kontekstu, tak? Dzięki temu, że jest bardzo dużo, bardzo różnych tych kart, bardzo zróżnicowanych, na przykład kart czy akcji, to każda z tych akcji potencjalnie w różnej sytuacji może być przydatna. Więc to tworzy jakby, wiesz, bardzo duże spektrum sytuacji i te akcje czy te karty będą używane. I to oznacza, że właśnie każda taki ruch, taka akcja, taka budowla na przykład w kodeksie może być przydatna w innym kontekście. I po drugie, to sprawia jeszcze, premiuje to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli to valuation, to jakby nie wiem, szacowanie, wycenianie sytuacji na planszy, taka umiejętność oceniania, kiedy czego użyć, będzie premiowana, plus daje dużo satysfakcji z gry samemu graczowi, prawda? I pozwala też jakby przetestować skill gracza, odróżnić tego gracza dobrego od bardzo dobrego, od świetnego, od mistrza, na przykład. Także to on jest olbrzymim orędownikiem tego tworzenia, no i te gry naprawdę, znaczy, nie każdy lubi takie gry. Ja pamiętam, kiedyś też nie lubiłem tego typu gier, nie? Bo jest więcej zasad, trzeba czytać, te gry się wydają niesprawiedliwe, no bo ty dostajesz +10, a ja dostaję +50, ale muszę zrobić coś tam, no a to jest nie do zrobienia, prawda? Więc twoja postać jest lepsza. A później się okazuje, że ta moja postać wygrywa 90% pojedynków, 101, a później się okazuje, że jednak nie, a później na mistrzowskim poziomie to jest, wiesz, 51% do 49 albo praktycznie 50 do 50. I to jest właśnie ta sztuka robienia gier, które są atrakcyjne dla leszczy i dla ludzi, którzy dużo czasu zainwestowali, nie? Mhm. A to jest trudne. To jest trudne. W ogóle w kodeksie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, o tym ostatnio czytałem, że pamiętasz, zaczęliśmy od takich brązowych talii, że ten Tauren walczył z jakąś tancerką, nie? Fajne. I one są takim startowym dekiem i wyobraź sobie, że oni nie chcieli robić gry dla leszczy. Oni chcieli robić grę, która już będzie cała przegięta, będzie wymagała przeczytania tego i rozumienia tego. Dlatego oni stworzyli te deki startowe, w których wszystkie informacje są na kartach i na każdej karcie jest jedna dana umiejętność, żeby gracze pograli tymi kartami kilka razy i mieli szansę zaznajomić się z tymi mechanikami, które później będą w takich kolorach i kombinacjach, że głowa mała. To jest ciekawe.
I oni stworzyli cały zestaw startowy. Tylko po to, aby nie musieć upośledzać w pewnym sensie, wygładzać kompletnej, ostatecznej gry. Bo to jest totalnie fajne to, co mówisz, nie? Że właśnie gdzie jest ta granica, jak daleko można się posunąć. W ogóle pamiętasz, co mówiłem o tym, że on stworzył cały w ogóle klient w internecie do grania w jego gry za darmo, bo on chciał sprawdzić na przykład dana karta jest zagrywana od razu. Jak tylko się pojawi w czyjejś ręce, to jest grana. Źle. A gdzie jest decyzja? Ona jest za mocna. Trzeba ją troszkę przygładzić. Tak. A jest inna karta, brali na ręce, nigdy prawie nikt nie grał. Na przykład czeka najdłużej ze wszystkich kart. Karty średnio siedzą na ręce 7 tur, zanim zostaną zagrane. Ta jedna siedzi 9. O, dlaczego ludzie nie chcą jej grać? Grają kiedy muszą. Podnosimy. I to jest ważne. I to czyni tymi grami fajnymi, że każdy ruch, każda decyzja jest na wagę złota. Każda tura. Tak, każda decyzja może ci przegrać partię, tak? A jak nie, to cię przybliża do wygranej prawdopodobnie. Tak, i zobaczcie, jak trudno zbalansować jakby powiedzmy jedną grę, a tutaj jak mamy gry asymetryczne, to jest kilka gier naraz, nie? I one jeszcze między sobą muszą być zbalansowane, to otwiera kręgi piekła, o których wielu designerów nie ma nawet pojęcia, a specjalnie tam może nie wchodzi. Dlatego styka, że jest symetrycznie, jest ok, tak jest fajnie, przynajmniej gracze rozumieją, o co chodzi. To jest temat też. Tak. Ale widzisz, ale gracze, znaczy znowu, nie wszyscy gracze oczywiście, nie? Ale jest spore grono graczy, które chce właśnie tej eksploracji przestrzeni projektowej, bo kiedy wszystko jest zbyt podobne w tej grze, to wydaje się takie dosyć płaskie. Natomiast im więcej jest tych niuansów i im więcej różnych wyborów zaprezentujesz graczowi jako designer, tym bardziej każdy gracz będzie mógł znowu wyrazić siebie, na przykład wyrazić swój własny styl gry. Nie? Także to... Znaczy, mi się wydaje, że ogólnie, jeżeli masz właśnie grę z jakąś asymetrią, czy to będą 2 asymetryczne frakcje, czy 3, czy 5, czy 20, im więcej, tym lepiej, to jakby każda taka asymetryczna frakcja to jest kolejna gra oddzielna, bym powiedział. Nie? Że jak masz 2 symetryczne frakcje, to masz 2 gry w jednej, de facto. Jak masz 3, to już masz... to będzie chyba 3 silnia, nie? Czy nie? Czy to będzie ten dwumian Newtona? No mniejsza z tym, ale te liczby szybko bardzo rosną, nie? Im więcej tych asymetrycznych frakcji jest. A u niego w Puzzle Strike'u jest 10, tak? I później 20 postaci jeszcze z dodatkiem. Tak. Asymetrycznych. W Yomi jest ile? 20 postaci? Nie, przepraszam, 10, tak? Tych deków. W Yomi? W Yomi jest 20 deków. W kodeksie jest tych frakcji 20. Tak? 6 razy 3 plus 2... 20 bohaterów. Tak, 20 bohaterów jest. Tak, i to jest dwumian Newtona, dokładnie, czyli możesz stworzyć sobie, bo tam też jest taki, powiedzmy, deck building, masz 1140 deków, no tam około 1200 deków. I teraz każdym byś chciał zagrać z każdym, każdy ma jeszcze kilka buildów tak naprawdę, więc to jest, to życia zbraknie, żeby to wszystko sprawdzić tak naprawdę. W kodeksie to w ogóle jeszcze idzie w kosmiczne jakieś rzędy wielkości, bo tam się 3 bohaterów wybiera naraz do jednej gry i to ilość kombinacji wybija wysoko. 210 jest matchupsów, czyli możliwych kombinacji spotkania danego bohatera z innym bohaterem w właśnie Yomi. Konkretnie w Yomi. No, a w kodeksie jeszcze więcej, ale bo na czym polega dowcip? Dowcip polega na tym, że za każdym razem właśnie jak jest inny matchup, albo w tym Yomi, albo inny matchup w kodeksie, to macie inną grę. Po prostu macie inną grę. Macie grę jakby w tym samym systemie, tak? Z tym samym szkieletem zasad, ale gra się skrajnie inaczej po prostu, tak? Te rzeczy, które działają w jednej frakcji, tak? W tym RTS-ie, w kodeksie, powiedzmy, albo w Yomi, czy w Puzzle Strike'u, gdzie się tam ze sobą walczymy, zupełnie nie będą działały przy innej postaci, czy przy innej frakcji właśnie z kodeksu. Rzeczy, które dawały nam przewagę przeciwko jednemu przeciwnikowi, nagle okazuje się, że są naszą słabością w drugim przypadku i my musimy się dostosować do tego grając, inaczej odbieramy sobie te drobne szanse na zwycięstwo, które ostatecznie złożą się na nasz sukces lub
lub nie. Tak jest. I... Pograłbyś, zgubiłem co? teraz Karty. myśl, nie? Ale Pograłbym. już wiem to, że... I właśnie, i ogólnie te gry, bo te gry są też drogie, nie? Ale te gry, jeżeli ktoś lubi ogrywać po prostu gry i odkrywać, to te gry, znaczy na pewno Codex, na pewno Puzzle Strike, kurczę, ja powiem, że też Flash Duel, mimo że jest chyba albo jedną z najprostszych jego gier mechanicznie, to są gry, które można naprawdę zażynać, po prostu zażynać. W to można tysiące partii grać i mieć kupę fanów z tego. Jak ktoś lubi skakać między tytułami, to nie wiem, może Codex bym odradził, chociaż, no nie, mi się strasznie podoba, więc też można się zakochać od pierwszego wejrzenia, ale to już jest gra, która jest troszkę bardziej złożona i wydaje mi się, że bardzo zyskuje na kolejnych partiach. Ja bym nic nikomu nie odradził. Masz rację. Znaczy, inaczej, bym przestrzegł przy Kodeksie na przykład, że no, na swoim przykładzie, tak? Ja jestem oczarowany i zakochany w tej grze, ale przegrałem z tobą 8-9 razy pod rząd i to nie chodzi o to, że przegrałem, tylko mnie miażdżyłeś, nie? Że to było jakby licealista tam bił, nie wiem, chłopczyka z 3. klasy podstawówki, tak? I się znęcał i tylko tam dociskał. Ale tylko raz się nudziłem. Zawsze jesteś fantastycznym przeciwnikiem i muszę się napocić. Tak, najlepsze są te teksty, także to też jak chcecie właśnie coś miłego, że jesteś dziadem albo fajansiarzem pod swoim adresem usłyszeć, to też zdecydowanie polecam. No ale mówię, ale te gry, jeżeli chodzi o kolejne partie, o odkrywanie, ale też, to też nie chodzi nawet o takie straszne żyłowanie tej gry, nie? Chociaż to też można robić, ale samą frajdę właśnie z odkrywania pewnych powiązań, pewnych kombosów, pewnych synergii pomiędzy kartami, co ma sens robić daną postacią, co nie, to jest po prostu fajne, to jest taki pure fun, bym powiedział, nie? To zwłaszcza na przykład Flash Duel mi się tak kojarzy, bo ta gra jest taka dosyć lekka dla mnie, jest szybka, jest dynamiczna, a daje mi niesamowity fan. Ja pamiętam, jak mi powiedziałeś o tym Flash Duelu, powiedziałeś o tym, że to jest pewien remake, tak? Rozszerzenie Angard, tak, kniziowego, czy knicjowego. I ja tak sobie myślę, no dobra, już weźmy to, zagrajmy, już miejmy to za sobą. Tam przejdźmy, bo ja tam bardzo chciałem w Yomi właśnie zagrać, no bo jakby najwięcej słyszałem o Yomi dobrego, później jeszcze o Kodeksie, bo nawet nie wiedziałem, że Kodeks jest też Cyrlina. Myślę, dobra, już odhaczmy to, ale ty mnie cisnąłeś, w sensie mówię, dobra, może w Yomi zagrajmy, może a to sobie zostawimy tam na później, czy coś. A wiesz, nie, dobra, szybko zagramy, to tam 5 minut i dam ci spokój. I kurde, żeśmy w to zagrali, żeśmy w to rżnęli chyba do 2 w nocy. Ja pamiętam, że było tak, że ty już padałeś na twarz, już chciałeś iść spać, ja mówię, to co, zagramy jeszcze jedną partyjkę, a ty już, no nie, no już muszę rano do pracy. A ja mówię, no dobrze, nie, ale było mi przykro autentycznie. Nie przedstawiłeś tego, jakby miał mieć frajdę, ale kurde, to był świetny wieczór. Bardzo dobrze się bawiłem, to jest lekka, fajna gra i to był lekka, fajna, ale jest naprawdę tam fajne są decyzje. Tam są fajne decyzje. Tam na początku zagrałem, pamiętam, ograłem się, myślę, dobra, głupie losowe, ale dobra, to zagrałem jeszcze raz, nie? Bo jakoś tak mnie coś mnie tam kąsało. No. Zresztą fajnie się bawiłem, nie? Zagraliśmy na podstawowych zasadach, czyli bez tych specjalnych zdolności, bo zasadniczo, powiedzmy w skrócie, to jest Angard, tylko czyli walczymy jako szermierze, bardzo proste akcje, bardzo proste zasady, chociaż według mnie bardzo klimatyczne, plus właśnie znowu te asymetryczne, takie powyginane super zdolności tych naszych postaci Cyrlinowych i to są te same postaci, co w jego innych grach. Fantastyczna sprawa i czuć to. Tak. Za chwilę przyjdziemy sobie do tych postaci i zagraliśmy i stwierdziłem, głupia losowa gra, fartem wygrałeś, nie? No ale zagraliśmy drugi raz, znowu wygrałeś, ale w końcu tam zacząłem coś łapać, pewne może nie schematy, ale takie paterny, tak? Co mniej więcej ma sens, co jest złym ruchem zdecydowanie, a co mi, powiedzmy, daje jakąś szansę, przybliża mnie do tego, żeby jednak wygrać, no i udało mi się ciebie dziabnąć. Kurczę, taka była satysfakcja z tego i mówię, całą noc żeśmy na tym przegrali, nie? W sumie dosyć prosta gra. I te postaci mają niedużo, bo do podstawowych zasad dodają de facto tylko 3, wyłącznie 3 karty mocy. Wszystko jest na 3 kafeleczkach. Ale to jak ich użyjesz, to jest wszystko.
Tak. I to też jeszcze bardziej to głębie zwiększa i zmniejsza według mnie losowość. Ale to dobra, to przy Flash Duelu, jak będziemy sobie rozmawiać, myślę, więcej powiemy. A bym pograł z tobą w karty teraz, kurczę, a my musimy nagrywać tutaj ten podcast. No, już lecimy do przodu. Wiesz co, ale jeszcze tylko powiem jedną rzecz, nie? Bo odnośnie tej asymetrii, to jest też pewien miecz obosieczny, bo tak jak powiedziałem, o ile Stirling twierdzi, że powinno się eksplorować tą przestrzeń projektową, czyli właśnie wymyślać takie przegięte rzeczy, to że to też trzeba uważać, żeby nie wpakować się i pomijać takie niepotrzebne, tak, te kłamliwe, śmieciowe, czy takie oszukane, tak, mechaniki, postacie i wybory. Okay? Czyli jak coś jest słabe, jak coś jest niepotrzebne, jak z czegoś się nie korzysta, tak jak powiedziałeś też wcześniej, gdzie on tam zbierał te dane, jak coś tak naprawdę jest pozornym tym wyborem, że tu nie ma wyboru, to jest jedna tylko sensowna rzecz i 4 rzeczy, które zaciemniają tylko obraz sytuacji, to żaden jest wybór, to żeby to odcedzać, nie? I tutaj znowu wracam do tych CCG-ów, nie? Gdzie jest mnóstwo jest mechanik, mnóstwo jest keywordów, kart są setki, czy tysiące, czy dziesiątki tysięcy i mnóstwo, tak? Procentowo to jest zatrważająca większość, to są po prostu śmieci, tak? W stylu Magic the Gathering. Pozdrawiamy wszystkich fanów. Oj, będą komentarze. Dobra, to będą. Ja nie grałem, to mogę się wypowiadać. Jesteś Polakiem. Jestem Ja panu nie przerywałem. Właśnie. Pozdrawiam wszystkich fanów 1670. Okej. A, i właśnie, jeszcze jedna rzecz. To jeszcze tylko o tej asymetrii powiem, bo mówiliśmy o tym even playfield, czyli o takim równym boisku, tak, dla graczy, że jak przychodzimy z 2 różnymi postaciami do Yomi, czy 2 frakcjami w kodeksie, to obydwaj gracze mają szansę wygrać to starcie. I on też mówi o tym, że lokalny brak balansu jest dobry, natomiast globalny brak balansu jest zły. Czyli jeżeli nie da się tak wygrać jakąś frakcją przeciwko innej, przy oczywiście odpowiednio wysokim poziomie graczy, no to jest oczywiście złe i to trzeba naprawić. Natomiast lokalnie, tak, to, że ty nagle wyprodukujesz jakąś jednostkę w kodeksie i masz olbrzymią przewagę, ja teraz muszę to jakoś skontrować albo przewidzieć wcześniej, to jest okej. To, że ty mnie zaskoczysz jakimś ciosem, prawda, czy stworzysz taką sytuację w mordobiciu, tak ustawisz tą swoją postać na takiej odległości i użyjesz takiej specjalnej zdolności jakiegoś projectile'a, czy tam specjalnej zdolności właśnie we Flash Duel, to jest okej, tak? Natomiast jeżeli nie mogę wygrać tą postacią w ogóle przeciwko innej, no to jest oczywiście zdegenerowana sytuacja. Zgadza się najbardziej i on niczego chyba bardziej się nie boi niż czegoś takiego. I bardzo pracuje nad tym, żeby do czegoś takiego nie doszło. Między innymi właśnie zbierając dane w kliencie komputerowym, nie? On chciał wiedzieć, czy nie pozbawiamy się szans na zwycięstwo, jeśli trafimy na danego przeciwnika daną postacią, bo to jest też coś, czego najbardziej boją się sceny tych gier komputerowych, fightingowych. Tak jak właśnie uważali, że jakaś postać jest turbo słaba, no to po co ona w ogóle jest w grze? Ale okazuje się, że to oni się mylili i to jest niesamowicie ważne. Tak. On na przykład jak balansuje te postaci, to też fajnie robi takie 5 tajerów, tak? Czyli takich 5 poziomów jakby postaci, tak? Nie chodzi o to, żeby podnumerować postaci na przykład od 1 do 20, bo to ci nie mówi, jaka jest różnica na przykład między pierwszym miejscem a drugim, tak? To może być pomiędzy 1 a 2, może być, że one są praktycznie identyczne, to jest o włos się różnią, a może być tak, że 1, że 2 postać na drugim poziomie nigdy nie ma szansy wygrać z 1. Natomiast jak są tajery, no to mniej więcej postaci w tym tajerze są powszechnie uważane za mniej więcej na równym poziomie. I masz te 5 tajerów, na samej górze jest taki god, tak, czyli boski tajer, na samym dole jest ten trash tajer, czyli taki śmieciowy, i pomiędzy są 3 te tajery, tak, czyli best, medium i powiedzmy below average. No i oczywiście nie może być żadnej postaci boskiej,
no bo ją trzeba po prostu osłabić, tak, no bo wtedy gra jest zepsuta. Nie może być postaci śmieciowych, ale to jest w miarę spoko, bo po prostu się poprawia, tak, wzmacnia się, dopakowuje te postaci śmieciowe, żeby wskoczyły gdzieś tam na wyższe te levele i później jak już masz te 3 levele, właśnie ten wysoki, średni i poniżej przeciętny, to starasz się te postaci z poniżej przeciętnego też jeszcze dopimpować i zasadniczo starasz się wzmacniać te postacie, żeby równały do tego higher level, czyli znowu wracamy do tego, że testować te granice designu, żeby nie nerfować raczej postaci, prawda, bo wtedy gra się robi taka płaska, tylko żeby one, niech one będą dzikie, niech one będą wydawały się poprzeginane, ale tak naprawdę będą zbalansowane, tylko znowu, no, na pewnym poziomie już umiejętności, tak, graczy, którzy będą tymi postaciami, czy frakcjami, tak, na przykład w kodeksie grać. Totalnie się zgadzam. To też jest fajne. I to jest właśnie bardzo ciekawe też zagadnienie w game designie, bardzo widoczne w video game designie, może dlatego jest popularniejsze. No i że są kolejne edycje, nie? Patcha wydajesz, jest po temacie, a w grach planszowych będziemy o tym gadać. Ale wiesz co, ale zwróć uwagę, nie zawsze jest patch. Często jest tak, że wydają po prostu Street Fightera 3, 4, 5, 6, 7, nie wiem ile tam. Później będzie alfa, tak? Żeby już nie było 8, 9, 10, 11, tylko... No bo to właśnie też dotyka, nie? Właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że zmierzymy się z emocjami graczy, którzy lubią zżyć się z daną postacią i weź ją osłab. Dlatego wygodniej jest, powiedzmy, jeśli chodzi o PR, jeśli jakaś postać jest mocniejsza niż inne, to dopakujemy resztę. Ale czy łatwiej jest jedną śrubę dokręcić, czy 19? Nie, to na pewno zależy. Nie? I właśnie każda kolejna śruba wpływa na cały system. I kiedy robimy tak skomplikowane systemy, jak 20 postaci, których każda z każdą ma mieć szansę, zmiana najdrobniejszej rzeczy na jednej karcie gdziekolwiek wpłynie na szereg innych zmian koniecznych, które wpłyną na totalne rozstrojenie systemu. To jest niesamowicie kruchy i niestabilny konsensus. Ale przez to też tak ciekawe, nie? Dla graczy. Tak, i dlatego nie ma też tak dużo takich gier i dużo takich gier zarzuca się im, że są nieudane, nie? Bo to naprawdę trudno zrobić i docieramy do wielu problemów, o których już rozmawialiśmy, takich jak właśnie, czy gracze, którzy pograli 2 razy coś o tym wiedzą i tak dalej, ale to jest przerażająco trudne i właśnie tylko data, zbieranie danych prawdziwych o tym, co ludzie grają, czego nie grają, czy im się udaje, czy nie udaje, pozwala takie problemy rozwiązywać. Ale tak dużo przyjemniej jest testować granice tego designu, robić coraz potężniejsze rzeczy, ale właśnie w tym jest cała też sztuka. Czasami łatwiej jest trochę osłabić, bo tylko część osób jest obrażona, ale przynajmniej cały system się nie wysypuje. No to też prawda. Najgorzej. Ja bardzo lubię grę Warhammer Vermintide 2. Bardzo pozdrawiam wszystkich innych fanów. I tam raz jest taki motyw, że to jest gra kooperacyjna, jak Left 4 Dead, tylko w sieci Warhammera. Walczymy z plagą szczurów, verminów. I w tej grze jest system statystyk. Pokazuje na końcu gry, który gracz miał ile obrażeń zadał, który ile razy miał headshoty zadał, który ile życia stracił i tak dalej. Takie przeróżne statystyki. Gracze mówią, że fantastycznie, cieszę się, że mogę wiedzieć, jak mi poszło i czy się rozwijam, ale tak naprawdę patrzysz na to i chcesz być najlepszy, nie? Z całego teamu. I gracze bardzo zaczynają rywalizować. I po jakimś czasie gracze zaczynają niesamowitą toksynę szerzyć, bo uważają, że nieważne jakby się starali, na przykład krasnalem, to gracz lub graczka grająca postacią elfa, przez to, że ma przygięte to i tamto, zawsze będzie miała lepsze wyniki, przestają grać, bo mają z tego powodu zły nastrój, że nieważne jakby się starali, i tak nie mają szansy na jakiekolwiek trofeum, z jakiegoś powodu zaczynają oni rywalizować i robi się straszny problem. Więc w tej grze regularnie nerfią przeróżne postaci i sypią się negatywne komentarze na Steamie, bo gra się gorzej. Ale lepiej gra się wszystkim innym, mimo że nic się u nich nie zmieniło. I to jest dla socjologów fantastyczne zagadnienie, nie? Tak. Ludzie nie lubią, jak im się coś zabiera. To prawda. Nie lubią. Znaczy ludzie, ja też nie lubię, nie? Bo ci ludzie, co grali elficą, myśleli, że to oni są fajni, nie?
I nagle, kurde, Tak. i nagle jest gorzej, gorsze wyniki. Dlatego mówię, dlatego on zasadniczo, tak, to ja nie mówię, że tylko, tak, jakby Niesamowite. pociąga inne postaci w górę, ale jak ma możliwość, to stara Tak, się, ja nie? się z Właśnie tobą w tym zgadzam. kierunku. Totalnie, ale właśnie o tym będziemy gadali jeszcze o balansie, na pewno, ale to jest temat po prostu na 1000 książek. Konrad, powiedz mi, robimy tutaj cięcie, czy jeszcze chcesz coś, jakiś temat jeszcze, że tak powiem, dopowiedzieć, bo myślę, że byśmy przynajmniej tak, ja myślę, że drugą po prostu część nagramy, nie? Bo tutaj jeszcze mamy tyle tych tematów do omówienia, że ho. Tak, to prawda, mamy 2 godziny 30 minut materiału i można faktycznie skończyć. Dobra, to co, jakieś buziaczki chcesz przesłać? Pozdrowić kogoś? Nie, pozdrowię na końcu, jak skończymy omawiać resztę materiału. Dobra, no to nikogo nie pozdrawiamy. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, czołem! Tak jest, Konrad był dzisiaj i ja Piotrek, hej.